Bo tamten live już 3 chyba stworzyliśmy. Aha, jest. Chyba jest. Wcześniej to była chociaż fonia. A teraz halo, halo, czy słychać nas? Robimy podejście numer 3. I nie wiemy, jak to nam wyjdzie, czy wychodzi. Czy jesteśmy na wizji, czy nas widać i słychać? W tym momencie to tylko 3 osoby, bo chyba reszta zrezygnowała. Nie mogła się. Nic nie widzę. No, a ja widzę, zobacz. O, jesteście, już, wszystko okej. Dobra, Marcin, nie ruszaj komputera. Masz zakaz, ale mikrofon sobie przybliż i fotel się przesuń, żeby cię było słychać. No Was bardzo przepraszam, ale chyba dostałem 3 wylewów, 7 zawałów. No, Nie idzie nam to, wiecie, zauważcie, że już tyle co my, znaczy tyle, no to jest 6. live, ale za każdym razem jest jakiś kosmos. Pamiętacie, jak kiedyś stworzyłem 8 różnych live'ów? Teraz stworzyłem tylko 3, więc właściwie to jest zajebiście nam wyszło. może ja powinnam to robić, co? Nie no, albo już Marcinowi wpadłam na pomysł, że może nagrywać, jak on ustawienia te wszystkie robi i żebyśmy później mieli tylko wgląd i szybko zobaczyć te ustawienia. No dobrze, ale wszystko wróciło do porządku, więc jeszcze raz wszystkich serdecznie bardzo witamy. Co to jest? Nie, ja tutaj mam. Na którym ty to jesteś? No, widzisz? No, trochę techniki i jednak facet się gubi. A podobno ja byłam taka lewa w tych komputerach. Nie, musisz na YouTube'a normalnie, nie naszego. Być. YouTube'a, Na nie YouTube'a. ze studia. No, nie ze studia. Dobra. Tak, teraz nic nie przerywa. Jeżeli chodzi o przerywanie, no to bardzo nam przykro, my nie mamy na to wpływu, to internet, nie mamy Starlinka, więc no oby dzisiaj nic nam nie przeszkodziło, jest fajna pogoda, nie wiecznie, więc powinniśmy nadawać. Chyba będę od ciebie, bo ja nie potrafię sobie tego Daj, ustawić. to ja tutaj będę próbowała, a ty tam wchodź. Dobra. Teraz tak. Bardzo ciekawy temat. Ja mam taką fajną jedną książkę. Jeśli chodzi o tą całą duchowość, jeśli ktoś by chciał gdzieś tam daleko się zagłębić, ale musi znać język angielski albo czytać sobie jakąś podobną komórkę można wykorzystywać, że wiecie, patrzy się na książkę i ona tłumaczy. Bardzo ciekawa pozycja, ale też trzeba ją sobie sprowadzić. Beyond the Trap, czyli poza pułapkę. Izabella Grini. Każdy, kto chciałby, kto się mocno reinkarnacją interesuje, karmą i jakby no jak nasza cała ziemia wygląda, ale od tej strony bardziej duchowej, co my tu robimy i dokąd się udajemy i tak dalej, i tak dalej. Genialnie opisana książka w bardzo prosty sposób, właściwie jest to przewodnik, jak się cyklu reinkarnacyjnego jakby pozbyć, czy tam wyskoczyć z niego. Sprawdzone z kilkoma innymi osobami i coś jest bardzo mocno na rzeczy. Czy planujecie, Dawid W., czy planujecie mieć jeszcze szczeniaki? Wiesz co, Dawid, no z tym się bardzo mocno cały czas męczymy, dlatego że my poczuliśmy się bardzo źle je oddając i generalnie no tak jak mówimy, że fajna sprawa, bo jakby Azja miała, to jest podobno dla zdrowia właśnie suczki bardzo dobra sprawa, natomiast dla nas było to duże obciążenie najpierw i pracy i takie psychiczne później. Natomiast troszeczkę myślimy, żeby Azja miała 2 razy szczeniaki w ciągu całego swojego życia, to już jakbyśmy powiedzmy się zdecydowali na na tą zimę, to byłby taki już ostatni dla niej termin, ona by chyba miała już 4 lata czy 5 i no to może tej zimy, tej zimy. Dobrze, musimy razem zaglądać do twojej... Tak, Aniu, ja zawsze coś narozrabiam i no masakra ze mną jest, naprawdę, kurde. Tutaj tego sprzętu i jakbyście widzieli, tego jest nastawione. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. No nie jest to tak, że wiecie, komórkę live i przynajmniej w naszym przypadku, bo stary zawsze chce, żeby było lepiej. No i Tak, później podrzynam sobie żyły przez to, bo tak mi wychodzi dobrze. Dobrze, ale was wkurza. będziemy korzystać z jednego telefonu, bo nie da rady. tak zrobiłeś, tak. Dobrze. Pytania jakieś? No, nie macie żadnych do nas pytań? Jak to? Co to za przygotowanie? Dobrze, opowiadamy o dziku, już mówiliśmy, to wam... I w ogóle
nie wiem, jakoś nie zapytaliśmy was, może byście, czy chcecie w ogóle to zobaczyć. To też było dla nas, no, bo jeszcze nie jest film zmontowany, jeszcze na niedzielę, nie wiem, mam 2 opcje, no i dlatego tak się zastanawiamy, żeby to nie było jakiś taki drażliwy temat, żeby jakoś, za przeproszeniem, gówno burzy też nie wywołać. No tak, no bo to... No tak to się nazywa. No. Niestety drugiej, tak jest. Z drugiej strony sobie pomyśleliśmy, że jak zwykle, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to z chęcią odpowiem, natomiast jak się zachowuje w sposób dziwny, to po prostu wyrzucę z kanału, bo troszkę mamy wrażenie, że wszyscy mięsożercy, wszyscy normalni ludzie wychowani w standardzie, gdzieś zaczynamy jacyś tak się czuć wygodnie, przestajemy walczyć i grupki mniejszościowe wegetarian czy wegan, których jest 5%, jakby zaczynają nam skakiwać na głowę i chyba trzeba zacząć się troszeczkę, no tak wiecie, stawiać, no co wy od nas chcecie, przecież żaden mięsożerca nie wchodzi nie wiem, na kanały wegetarian, żeby im tam mówić, co wy z tymi roślinami depczecie, czy nie wiem, wiecie, jakieś kosmiczne, albo że nie wiem, źle się odżywiacie. No dajcie żyć, po prostu są różni ludzie i większość jest mięsożercami, więc takie pitolenie trochę. Kurde, mi siadł wzrok, Wojciech. Może odświeżyć ten cały czat, no bo już widzę, że już ktoś nas ogląda, także chyba wróciła wizja. Aha, kuchni. Tutaj pisze Paweł, że filmy z kuchni, jak Klaudia gotuje, są ciekawe. Powiem ci, że gotuję, bo muszę, bo Marcin nie gotuje, tak? Muszę wam się poskarżyć i czasami brakuje czasu na to gotowanie. Nie jestem fanką gotowania, ale dobrze gotuję. Dobrze gotuję, ale nie jestem fanką, nie lubię tego. No ale jaką ja mam opcję? No niestety no, zostałam z tą przyziemną funkcją zostałam sama. Wbita, Tak, Marcin wodę zagotuje. No i O tyle. nie, no nie mów, jeszcze ziemniaki obiorę, poskładam trochę kuchnię. Umiem upiec bułki, chociaż nie powinniśmy piec bułek, ale od czasu do czasu kupiliśmy mąkę od Babalskich, to się nauczyłem bułki piec. No dobrze, no. No, żeby No, sobie pomóc. dobrze, nie. W zdrowotności, w rośnięciu brzucha chyba. Chyba tak. E, czy po tych kilku latach na wsi blisko natury, zwierząt, samowystarczalności, możecie powiedzieć, że staliście się spokojniejsi, bardziej spełnieni i po prostu szczęśliwi? O, to jest dobre pytanie. Wiesz, od Kazimierz Wataha. Szczęśliwie na pewno. Tak, to zdecydowanie. Tylko co możemy się poskarżyć w sumie na takie, no, brak czasu. Wiem, że to może śmiesznie brzmi, bo niby jesteśmy tutaj... A poza tym każdy jest zajęty, co nie? Tak, ale jeszcze nie jesteśmy na takim chyba etapie po tych 4 latach, żeby po prostu usiąść i tak odetchnąć i pokontemplować, tak, po prostu cieszyć się tygodniem i faktycznie nic nie zrobić i się cieszyć tym, co jest. Natomiast mamy cały czas coś trzeba albo zmodernizować, albo wybudować, albo coś się zepsuje, albo koza ucieknie i zje mi całą kosodrzewinę. No, zjadły nam kosodrzewiny. Zeżarły nam 2 kosodrzewiny. No ale dobra, to już tam palicho. Mało tego, idzie człowiek z sianem, przepraszam, jechałem ostatnio i to jest też nasz błąd, bo więcej tego nie zrobimy, to już jest koniec, definitywnie. Słuchajcie, żadnych siatek przykopytnych, żadnych siatek. Jak nie są podłączone do prądu. Jak nie są podłączone do prądu, bo myśmy odłączyli, bo robiliśmy ten, co wam pokażemy, ten elektryzator nowy, odłączone były siatki i nam się prawie baran powiesił. No po prostu wiecie, a one się lekko tylko złapią, ale dostają paniki, zaczynają kopytkować i się nawlekać, normalnie się nawlekać. Typowy przykład, jak można zabić własne zwierzę. Powiem wam, że ja do siatek jestem uczulony, nigdy więcej siatki dla kopytnych. Bez prądu. Ja nawet bym z prądem nie szedł. Kurde, nie chcę po prostu siatek przy kopytnych. No dobrze, mamy już teraz linki na I Zicher. właśnie jechałem po paczkę i go z daleka widzę leży i do niego po kombinerki go odciąłem. Nic się nie stało, no ale wiecie, bardzo taka nieprzyjemna sytuacja. Tak. No dobrze, ale kochanie, może byś odpowiedział w końcu na to pytanie. Czy staliśmy się spokojniejsi, bardziej spełnieni? No, Przynajmniej ty. Ja bym na pewno...
Bardziej spełniony to nie, bo to nie jest moje pasja, to nie jest moja pasja, to jest coś, co lubię robić, gdzie lubię być, gdzie bardzo dobrze się czuję ze zwierzętami, w otoczeniu i tak dalej, natomiast to nie jest moja pasja. Spełnienie mojej pasji to jest to, co powiedziałem na początku filmu, to jest wyskoczenie z cyklu reinkarnacyjnego i to jest moja pasja, jedyna. Natomiast cała reszta, jako człowiek taki zwyczajny, fizyczny, absolutnie ja nie wyobrażam sobie powrotu do miasta. No musiałbym zwariować. Nie wiem, co musiałoby się stać. Słuchajcie, powiem wam tak. Nawet jak będę się czołgał, a będę mógł coś zrobić, to będę się czołgał, a będę coś robił, żeby nie wracać do miasta. Tak ja to na ten czas czuję. Za 10 lat może się zmieni. Tak wszystko boli, tak nie mamy czasu, nie mamy wakacji. W teorii, bo właściwie każdy dzień jest jak wakacje w porównaniu z miastem. Nikt nam nad głową nie stoi, nie suszy, jakoś się utrzymujemy, jedzenie mamy bardzo dobre, mamy go bardzo dużo, no bo wiecie, wszystko jest jakby od producenta wychodzi, nie ma marży, to jest nasza praca. Ja jestem bardzo zadowolony, jeśli o to chodzi. O proszę Paweł, że tak lubisz jak Klaudia gotuje. No to już Trzeba mówiłam o tym. Aha, to właśnie to. Tak, Trzeba tak, jeszcze tak. raz zagonić. I wreszcie coś zjem dobrego. Wołowinka od Mirka. Mniam, mniam, mniam. No właśnie, jeszcze my nie zdążyliśmy już zjeść kolacji, tak a propos tam z tyłu jest w naczyniu żaroodpornym nasz kurczak 3-kilowy czy nawet więcej, który ledwo coś tam zmieścił. I tak a propos odpowiedzi do zielony zagródek, czy my w ogóle nie jemy warzyw? Nie to, że w ogóle nie jemy Tak. warzyw, ale uważamy, że tłuszcze i mięso to jest podstawą zdrowego Diety, żywienia. Jajka. Jajka, no. tak, więc warzywa jemy w minimalnej ilości, trochę ziemniaków, Kapusta kiszona i jest kapusta. Dużo jemy tak, kapusty bardzo. kiszonej. Wiecie, Kiszonki. na zasadzie kapusty kiszonej to jemy codziennie i dosyć sporo. Tak, I to tak. jest chyba taki warzywo, co nie? A tak Tak. to bardzo rzadko. No słuchajcie, no pewnie, że mamy knura, czasami jakąś pomarańczę, człowiek zje jabłka, jak się pojawiają u sąsiadów, starych drzew, też sobie czasami skubniemy. To nie jest tak, że my jesteśmy stricte na diecie optymalnej i czasami brzuch urośnie, bo właśnie Marcin mówił przecież, że bułkę potrafi upiec i jest całkiem smaczna i po prostu odskocznia, no bo ile można jeść ciągle to samo. Natomiast staramy się bardzo, bardzo uważać na węgle. No i tyle właściwie. Czy mogę zapytać o pieski? Czy takie, Bronisław M., czy takie pieski wychowane z dziećmi będą bezpieczne dla nich? To znaczy, rozumiem, że czy psy nie zrobią krzywdy dziecku? Absolutnie nie. Wątpimy, mocno wątpimy. Znaczy- To są obrończe psy, one momentalnie wiedzą, że coś jest słabsze, czy ktoś jest słabszy Ale one wiedzą- i momentalnie się ustawiają do ochrony, szczególnie domowników. Ale przede wszystkim Przede właśnie, wszystkim. przede wszystkim I oczywiście dobry chów, no takich psów się nie podkręca, takich psów się nie bije, ale jak dziecko uszczypnie, nie. Nie. Może inaczej. My nie możemy po ręki dać sobie uciąć za każde, my nie wiemy z jakiej hodowli weźmiecie, czy ten pies jest stabilny, ale no my nie mieliśmy takich przypadków i Ale to można, myślę, że do każdego zwierzęcia, do każdego psa, do każdej rasy tak to odnieść, wiesz, to nie chodzi o to, przede wszystkim od razu widzicie, jaka jest psychika danego psa. To nawet jamnik potrafi przecież tak samo ją ugryźć, czy jakiś taki, mieszaniec piesek, więc to chodzi od wychowania, od was. Wy jesteście dorośli, wy uczycie się zachowania psów i też przekazujecie je swoim dzieciom. Mówicie, na co mogą sobie pozwolić, że niby nie ciągać psa za ogon czy za uszy. ale przede wszystkim szczeniak jest bardzo wybaczający, szczeniak się uczy i wiecie, no pewnie, że może drapnąć, pewnie, że może uszczypnąć, bo on się bawi pyskiem. Więc jak macie szczeniaka, to wam może ugryźć dziecko nie mocno, ale on ma szpileczki, no przyjemne to nie będzie, no. Trzeba też dziecku powiedzieć, że no on po prostu nie wie i się uczy, ale pisk dziecka u szczeniaka od razu, oj, zabolało i powinien puścić. Tak działają psy, że jak coś zaczyna piszczeć, to znaczy, że boli. No chyba, że atakuje i on ma wywalone, że coś piszczy. Grey Wolf. Nie wiem, jak można ciągle mieszkać na wsi, a gdzie życie? Szum miasta, kina, teatry, imprezy. I powiem ci, No właśnie. idealne słowo tam zawarłeś. Szum. Szum miasta. No. Właśnie szum. Tak to widzimy. jest cały dla nas szum. My naprawdę przecież my mieszkaliśmy i w Wielkiej Górze, i później w Western-super-Mare. Podróżowaliśmy po świecie. My dużo państw dużo szumu mamy w zwiedziliśmy i wszędzie jest to samo. samo. Zmieniają się kolory, zmieniają się kształty. Nie znajdziecie spełnienia w wakacjach, nie znajdziecie spełnienia tam, gdzie was nie ma.
to jest bzdura, spełnienie 100, zawsze. I pomijam, czy to jest wieś, czy to jest miasto. Po prostu tak jak kiedyś chyba powiedziałem, że mi się wydaje, że łatwiej się spełnić na wsi, bo jest ciszej, macie mniej bodźców, łatwiej, ale dla osób odpowiednio zdeterminowanych i jakby, którym nie przeszkadza właśnie ten ilość bodźców, jakie wam oferuje to, co powiedziałeś właśnie w tym komentarzu, no to pewnie też można. No, my wolimy bliżej przyrody, bliżej ziemi, bliżej zwierząt, nas to jakby uspokaja w jakiś tam sposób. Raz, że uspokaja i w tym momencie słyszymy nawet własne myśli, które no, czasami właśnie były zagłuszane przez nadmiar bodźców, które było wokół nas. I w tym momencie jesteśmy jakoś sami zdumieni tym, co nas zaskakuje w otoczeniu, co nam się podoba. Jakoś odkrywamy, wiecie co, taką naturę, wiem, że to tak może Na ironicznie, ale na nowo, naprawdę na nowo. Bycie w samotności jest zdrowe. Polecam to każdemu chociaż Tak. na jeden dzień, żeby naprawdę był sam, wyłączył wszystkie telefony, albo niech pójdzie do lasu i zobaczycie, jaką energię złapiecie. To jest całkiem, to jest, no nie wiem, takie To się nie da opisać, no po prostu to trzeba przeżyć i to jest fajne uczucie, właśnie rodzi, fajne uczucie. Jan Moto, Obe, no jasne, właśnie ta pani, o której ci mówię, czy tam mówiłem, Izabela Grini, to jeszcze raz powtórzę, bo może teraz dwa były, dwa te Beyond the Trap i tam jest ona, jeszcze jedną ma książkę, którą właśnie kończę, to jest coś, co, to jest lepsze niż Obe. To jest lepsze niż Obe, dlatego Obe jest fajne, tak, ono jest, te out of body experience, natomiast jest jeszcze coś więcej. Paulina Erendi. Mnie interesuje każde zrobienie zwierzęcia. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważna wiedza. Jak oprawić kurę, królika itp. Mało jest takich filmików, a starsi z tą wiedzą już nie żyją. Zgadzam się z tym wszystkim, co napisałaś. My wyprowadzając się właśnie na wieś i hodując króliki, nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak go zrobić. Sąsiad pierwszym nam pomógł i pokazał całą instrukcję. No ja koło niego stałam i pokazywał mi, jak to robić. Później ja to robiłam. No i w tym momencie no już ja to głównie się tym zajmuję. Ale sam ubój nie był No nie, dobrze pokazany. nie Czyli był, widzicie, ale osoba potrafiąca robiąca to dzień na dniem jako fach, bo to był gospodarz już od kupę czasu, nie potrafił porządnie ubić królika. Także wiecie, no nie można skupiać się na tym, że stary gospodarz on na pewno nie. Nie, są techniki, troszeczkę wszystko idzie w innym kierunku, są bardziej nowoczesne, właśnie takie bardziej nastawione, żeby i było wydajne, ale jednocześnie z uwzględnieniem braku cierpienia zwierzaka. najbardziej humanitarny. Bardziej tak humanitarne i naprawdę warto szukać, warto wiedzieć, tak jak tutaj pisze mój kawałek podłogi, ale to w Polsce jest, oglądam wiele anglojęzycznych kanałów, gdzie oprawianie mięsa to norma. No i właśnie my stamtąd się uczymy. Tak, właśnie. Jakoś w Polsce jest tego mało i wiecie, no może my to w jakiś sposób troszeczkę naświetlimy, pokażemy, bo się da. I też ta sprawa finansów, która często się jakby przewleka, jak wydajecie radę. No to jeszcze raz chcemy powiedzieć, że my się rozdrobniliśmy. Wiele dziedzin daje bardzo mało, daje jakąś kubkę pieniędzy i nam to wystarcza. Przy bardzo dużej inwestycji w taniość życia i naszą taniość życia. Natomiast jeśli chcecie zarabiać, macie większe potrzeby finansowe, po prostu skupcie się na jednych lub dwóch dziedzinach, bo nie będziecie musieli tak dużo pieniążków inwestować i konkretna dziedzina lepiej was rozwinie i da konkretniejszy zarobek. Prosta sprawa. A ja jeszcze wrócę może do tematu odnośnie tego uboju. Wspomnieliśmy o królikach, kury oczywiście, natomiast się zastanawiamy z Marcinem, czy nie zrobić takich kursów po prostu dla Was, takich szkoleń właśnie. Były to jednodniowe szkolenie i byłaby w tym momencie rozbiórka kury i królika, ale jeszcze musimy to logistycznie przemyśleć, czy nam się uda to w tym roku, a jak nie, to być może zrobimy jakieś takie online. Tak. I no oczywiście za pewną odpłatą, żeby po prostu to było stricte skierowane dla osób zainteresowanych.
ale też jest ważną rzeczą, dlaczego na przykład my nie zrobimy też kozła czy uboju Nie. barana. Możemy to zrobić na szkoleniu też, tylko problemem jest taki, że na ogół te zwierzaki ubija się w zimie, jak jest zimno. Wiecie, albo listopad powiedzmy, albo teraz właśnie w sezonie, pod koniec, przed wiosną, bo chodzi o muchy, to jest długi proces, to nie jest tak jak kura, że naprawdę się to szybko stosunkowo robi, tak samo jak królika. On musi się zostać szybko schłodzony, musi później chwilę dojrzeć, więc no jest zabawa, dlatego musiały być 2 sezony, no jeden taki zimowy powiedzmy, a drugi letni, bo króliki cały czas się ubija, ale broilery są tylko sezonowo u nas. Na jakiej jesteście diecie? Wiesz co, my tak się wahamy między keto a optymalnym, tak by to można było powiedzieć. Tak, no nie jest tak, Tutaj no z książką stricte nie robię. nie, myśmy z tego zrezygnowali, za bardzo to problematyczne i przede wszystkim my jesteśmy producentami mięsa, a wyszło na to, że my kupujemy tłuszcze i podroby, a nie jemy własnych mięs, no to takie to nam się wydawało trochę jakby bez sensu. Tak. Oj, coś mi zniknęło. Upiecz tego dzika po staropolsku z jabłkiem w pysku. O, jest. R zastępa pisze. No, już pyska nie ma. Daliśmy skórę do wydziobania kurom, bo zostało masę tłuszczu. One wspaniale ją wyczyściły, kury. Miały dobrą pożywkę. Nie wiem, czy i prawdopodobnie pyski, całą resztę wrzucimy na kompost, ale wyszłoby to ślicznie. Tylko że to wiecie, to była taka locha 60-kilowa, więc te jabłko też by musiało być wielkie. No dobra. Jolanta Siemianowska. Odnośnie sprzętu, który mamy, czy planujecie kupić dodatkowy, a dla osób początkujących, których byśmy radzili? No jest to trochę takie ciężkie pytanie, bo nie wiemy jakie ty masz hektary, nie wiemy jakie masz zwierzęta, czy planujesz zwierzęta, więc na przykład widły, jeżeli nie masz zwierząt, no to są ci niepotrzebne. Krokodyl byłby ci niepotrzebny. Czy na przykład, no nie wiem, Bardziej będziesz wyrównywała teren. Może sprecyzuj, do czego ci potrzebne. No. My uważamy, że jeśli jest robota jednorazowa, to wynajmij, bo to są drogie sprzęty. Tak. Jeśli wiesz, że będziesz do czegoś używała, my na przykład glebogryzarkę separacyjną używaliśmy, ale mało. Mało. I nie wiemy, czy to był dobry zakup, czy nie. Przydał się, bez dwóch zdań, przydał się wiele razy, ale jakby do ceny tego urządzenia powiedziałbym średnio. Rębak przydaje się, ale jeszcze nie za bardzo, więc najbardziej w tym momencie jest mulcher, chwytak, krokodyl, bardzo fajne i koparka. Koparka zrobiła Koparka, robotę. tak. Koparka Także dużo. No właśnie i to też zasadnicze pytanie, czy chcecie wszystko sami robić, Tak, czy po to bardzo prostu dużo na to to wpływa. jest dużo rzeczy na to wpływa, więc to ciężko tak odpowiedzieć na nie. No musicie poczuć. Zielony zagród, dlaczego nie macie swoich warzyw, chyba że nie jecie warzyw. No tak właśnie Kledo powiedziała, warzywa będą w bardzo okrojonej skali, takiej podstawowej, cebula, czosnek, bardziej byśmy się skupili na ziołach, szczerze mówiąc, to nas bardziej kręci. Jakieś buraki może, bo Tak, od czasu do czasu zjeść. tylko tak mówimy, że będzie. Widzicie, jak to u nas jest? Powiem wam, że czas tak ucieka, po prostu nam ucieka z tym względu, a my mamy ręce pełne roboty. My byliśmy kilka dni temu, naprawdę odłączyliśmy się z pewnych tam zadań, bo powiedzieliśmy, że zwariujemy. Jeszcze jeden bodziec i nam rozerwie głowę. To nie to, że my nie dajemy rady, ale absolutnie dzień zaczyna być za krótki, wiecie, a my też byśmy chcieli czasami po prostu usiąść. I tak jak mieliśmy plany, że zrobimy tam ogród. Kiedyś chyba ten Na pewno. ogród będzie. Wiecie, w 4 lata dużo powstało. Ja uważam, że dużo. Utrzymujemy się z gospodarstwa po 4 latach, co dla nas jest naprawdę osiągnięciem. Stworzyliśmy jakieś tam nasze te produkty, z których całkiem jesteśmy dumni. Chyba wy też raczej wam się podobają. Wszystko działa, nie ma jakichś tam dużych strat. No wiecie, kurczę, ile można w 4 lata, dla nas też dużo, może w ten sposób. Bardzo byśmy chcieli mieć park, bardzo byśmy chcieli mieć warzywniak, skończyć staw, zrobić osobne kojce dla barana, który musi tu w końcu być,
No wiecie, no naprawdę jest dużo. No, co No, możemy, to robimy. no właśnie, tak a propos barana. No pamiętacie, był u nas nie baran, ale kozioł w gościnach. No i co? Niestety tylko 2 kozy są zakocone. Jedna Jest poroniła, co tak, wiecie, no to Marta, tak. No a jedna ale nie no, zakocona i w tym jest. momencie no mamy znowuż tylko 2 kozy, z których będzie mleczko. I A nam mleko potrzebne. Raz, że jesteśmy uzależnieni, a dwa, że jeszcze na mydła Tak, idzie tak. bardzo dużo i no i Ale co ja potrzebujemy po prostu. chciałam wspomnieć na temat infrastruktury właśnie. Też się zastanawiamy, czy po prostu nie mieć swojego kozła, no bo to takie wypożyczanie to Albo z sąsiadem coś Albo rozmawiamy, już bo on z jest sąsiadem wiecie, z Piotrem, który od nas wziął Tak, może tak, coś tak, tutaj tak. będzie jakoś łatwiej. No No i tak zobaczymy. cały czas widzimy na przykład, gdzie są nasze na przykład jakieś braki, że jakieś pomyłki, że coś, jakiś poślizg jest. I my mamy swoją wizję, jakby tutaj było pięknie, fajnie i tak dalej, No. ale no nie... Ciągle coś dochodzi. Ciągle coś niewiarygodne. dochodzi. Na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się, że dzik, czy właśnie jagnięcina, czy kozina po uboju powinna być trzymana z 3, 4, 5 dni w temperaturze od 0 do 5 stopni, bo wtedy mięso najlepiej kruszeje i ono tam jakieś niby jest smaczniejsze. No wiecie, kurczę, kto by przypuszczał, my po prostu ją chłodziliśmy do wody, schładzaliśmy bardzo, żeby wiecie, tam ona ma 5 stopni, ta nasza woda, ta z głębinówki, to wiadomo, bardzo zimna i jedyne co robiliśmy, to ćwiartowaliśmy, no i on w ciągu doby czasu był, nawet mniej, był w zamrażarce, a okazuje się, że powinniśmy mieć pomieszczenie jakieś, żeby to mięso jeszcze wydobyć wartości, to nie mówię, że nasze jest niezjadliwe, bo jest, ale żeby wydobyć wartości i żeby ono bardziej skruszało, jeszcze powinno być w ten sposób trzymane. Takie dojrzewalnie to są kosmiczne ceny. To są kosmiczne ceny. Na zasadzie jedna lodówka to jest powiedzmy koszt 3-4 tysięcy, ale jakby chciał ktoś mieć komorę chłodniczą, to już naście tysięcy w górę. I nagle, o kurczę, a ja sobie planowałem mielarkę do mięsa kupić za trójkę. No i już jest, wiecie, no i tak cały czas. I teraz, co chciałbym powiedzieć. Jeśli wchodzicie w zwierzęta, to broilery, kury nioski i króliki są najfajniejsze. Już jak zaczynacie wchodzić w czterokopytne, oj, Koszty. słuchajcie, inne rzędy wartości. I jak to wszystko tworzycie od podstaw i chcecie to robić takie tip-top, jak my się staramy, żeby to było takie, no może książkowe, ale wiecie, no sensowne, duże pieniądze wydacie. Zanim zjecie sobie baranka i owieczkę, oj, wydacie dużo pieniędzy. Tak, tak, tak. Krówki nie będziemy mieć, my to już wspominaliśmy, już nie mamy miejsca. Kiedyś jak dzierżawiliśmy tą działkę powyżej, to właśnie tak z myślą, żeby to było dla niej, niestety została ona sprzedana, I dobrze, bo to by było już za dużo na Być jednym może. gospodarstwie dla nas. Ja już bym nie dał rady z tym. Tak. Chociaż wiesz, to pewnie by się gdzieś tam z kozami, no nie wiem, ale... No tak, ale krówki, no nie To mamy nie. krówki. Marek Nowak, mam pytanie. Kurczak mięsny w paszy musi mieć 18-23% białka. Słuchaj, zabiłeś mi ćwieka, nie wiem. Natomiast nasza pasza, albo raczej pasza salatina jest odpowiednio skomponowana białkowo, witaminowo, wszelako mikroelementami, wszelako, aby twój kurczak był zdrowy, smaczny, bla 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 bla. Także nie wiem czy tyle procent, ale wiem, że nasza pasza to ma. No Małgorzata Wronka, tak, no to właśnie o tych warzywach powiedzieliśmy. Od kiedy można kolczykować młode koźlęta? Z tym kolczykowaniem. Ostatnio gdzieś oglądaliśmy jakiś taki film, też na YouTubie i to nam się nawet tak trochę spodobało, no bo widzicie, my mamy pokolczykowane. Była osoba, która nie zakolczykowała, natomiast zarejestrowała kolczyk po prostu, ale widocznie no, miała jakąś cechę charakterystyczną ta koza, To że jest była ciekawe. rozpoznawalna, że na przykład koza miała gdzieś no, czarną plamkę gdzieś tutaj albo jakąś tam łatę i było to na tej zasadzie, że po prostu ta osoba uważała, że to jest to okaleczanie zwierzęcia, że jest to niezgodne z prawem Wytłumaczyła. natury. Weterynarze się z tym zgodzili, wyobraźcie Tak, sobie. tak. Natomiast cały bajer polega na tym, co Klaudia powiedziała. Musicie ewidentnie opisać zwierzaka. Czyli musi mieć jakieś cechy, które można wpisać w protokół, podpisać z numerem kolczyka i ten. Natomiast jeśli chcecie to zrobić tak jak my,
moim zdaniem 2 miesiące, miesiąc ale co? czasu, żeby kolczykować, jak najwcześniej. Tak, kolczykować i rejestrację rejestra- masz tam do 6 miesięcy od daty urodzenia. Prawnie. Prawnie. Natomiast nie zalecamy kolczykowania późnego, tak jak myśmy kiedyś zrobili. Dlaczego? Bo zwierzę wam zapamięta ten ból i będziecie dużo dłużej musieli go przekabacać na swoją stronę. Głupota. Głupota. Z naszej strony, no nie wiedzieliśmy. Myślimy, przekucie ucha. No nie. Małe zapomnij, starsze już nie. Tak, tak. Bronisław, bardzo bym chciał do was zadzwonić. Czy to w ogóle jest możliwe? Nie jestem internetowy i nie wiem, jak mam pisać maile. Bronisław, zapraszamy, jak coś chcesz napisać, to przez Facebooka, przez Messengera, tam przyziemni Klaudia Marcin, tam możesz napisać. Natomiast z telefonami nie za bardzo. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, my bardzo jesteśmy zajęci i nam to po prostu zajmuje czas. My bardzo generalnie zachęcamy do, jak wiecie, przecież odpowiadam każdemu, no mam trochę zaległości, ale każdemu odpowiadam, do zadawania pytań na forum, pod filmami. Ja odpowiem z wielką chęcią, przy okazji ktoś może go przeczytać, więc moja odpowiedź nie trafia tylko do jednej prywatnej osoby, jakbyśmy rozmawiali przez telefon, ale trafia też do wielu osób, a nam to również pomaga w algorytmach, także jakby, wiecie, nasz czas jest najlepiej wykorzystany w tym momencie. Prywatne rozmowy, prowadzimy z kilkoma osobami, natomiast one też wiedzą, jak nam ciężko jest się zebrać i zadzwonić, za co przepraszamy, ale to są realia, i nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Dawid W. Czy będziemy mieć kury australopki i Wyandoty? Nie. W tym momencie tego nie bierzemy pod uwagę, ponieważ już mamy dość liczne nasze statko, chociaż teraz Leghorny doszły, no to wiecie, tam z 40 jest ponad chyba kur. No to już, tak, już w tym momencie fajnie wyglądają. Natomiast na jesień mamy jedną rasę, której nikt nie zgadł, bo sprawdzaliśmy komentarze i jakoś, umsknęło wam to, a to było też w jednym filmie ktoś zasugerował w tym komentarzu. I na jesień pokażemy wam inną, ciekawą rasę. Bardzo ciekawa, bardzo fajna i właśnie na zimę, właśnie na takie klimaty. Myślimy, że również ciekawą rzeczą dla posiadaczy kur jest odnawianie stada. My już od jakiegoś czasu przestaliśmy kupować z zewnątrz kury. Wyobraźcie sobie, od czasu leczenia ptaszyńca 1,5 roku temu my ptaszyńca nie mamy. Czekamy na wiosnę, jak będzie cieplej, jeśli jest, to wyjdzie, natomiast nie mamy, ale od tego czasu również my hodujemy własne ptaki i zauważyliśmy, że wyhodowanie takich 2 baczy, to się tak się nazywa, takich 2 pól niosek własnych jest mega fajne, bo się odświeża własne stado co roku i będą cały czas jajeczka, cały czas świeże i będziemy to robić co roku. Nasze przedszkole zajęte jest praktycznie 3/4 roku, co jest czymś cudownym, bo stworzyłem pomieszczenie, które naprawdę zarabia na siebie. Widzę, że tutaj szkolenia, tak. Barbara Siwik, mnie też wszystko boli pracując dla korpo, więc zazdroszczę, że was boli od pracy, którą robicie. Wiesz co, święte słowa. Po prostu to jest fizyczna, chociaż muszę wam powiedzieć, że tak, tężyzna fizyczna typu siła 25 kg na rękę, czy coś tam przenieść, fajnie, ale człowiek się usztywnia. Gospodarka, ja bym wam powiedział, że teraz Klaudia mnie bierze w obroty i zaczyna trochę mnie tak rozciągać, bo jestem jak stary dziad, ja się prawie nie schylam. Wiecie, tak sztywny się zrobiłem, potwornie sztywny, kolana, wszystko boli, potrzebne jest bez 2 zdań rozciąganie do tej masy mięśni, którą budujemy. Także to takie... Tak, a Marcin tańczyć nie lubi, więc muszę go jakoś takie ala yoga, pilates tutaj trochę wziąć go w obroty, ale sam nie zrobi. On jest taki, że musi po prostu mieć mnie obok i muszę mu pokazywać, jakie ćwiczenia wykonywać. Tak. Ale ja zawsze byłem siłowy, ja lubiłem ćwiczenia na siłowni, takie wiecie, że aż prawie mi krew z nosa leci. Ja generalnie jestem ekstremistą, lubię czuć, że mi coś pęka. I druga sprawa to rower i bieganie, czyli to było cardio moje ale z rozciąganiem byłem zawsze dętka, a teraz jestem dętka razy 7. Troszeczkę tak. Możecie polecić jakieś kanały na YouTube lub książki, z których czerpiecie wiedzę i inspirację. Ja myślę, że kanał twojej koleżanki z podstawówki, którą teraz odkryłeś, jest bardzo fajny. Bardzo ciekawy. Jeśli chcecie się postraszyć, mądra dziewczyna, dowiedzieć kilku rzeczy. Ja nie wiem, czy ona doktorem została, mieszka w Niemczech, Magdalena Ziętek, Wołomska czy Wielomska? Wielomska. Ona to prowadzi, wyobraźcie sobie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało,
powiedział, że sobie podcieram czymś, wiecie, czymś nazwiskiem, bo to tak brzydko trochę, ale prawda jest, mieszkaliśmy w jednym bloku, była zawsze bardzo dobrą uczennicą z katolickiego dobrego domu i to co mówi mega, ona mówi to ona tam, jej mąż jest chyba historykiem czy politologiem, nie wiem, i oni bardzo to fajnie z przykładami widać, że studia robią, co się dzieje w dzisiejszym świecie, do czego to zmierza, no i pokazują właściwie to, co my prostszym językiem. No Tak. my uważamy, że to wszystko idzie w bardzo złym kierunku, ale my wiemy, dlaczego idzie w bardzo złym kierunku. Jeśli chcecie, to wam powiem za jakiś czas, a ja teraz inne będę pytania czytał. Tak, ale jeszcze, kochanie, poczekaj. Odnośnie samych kanałów, jakie mielibyśmy polecić jako inspiracja. My, wiecie, cały czas my mówimy tutaj o zwierzętach, więc myślę, że też dobrym kanałem do polecenia, jeżeli chodzi o baraninę, jest Farma Biocolin. Farma Biocolin. Tutaj tak, myślę, że Tak. facet naprawdę się zna na rzeczy. Jeśli potrzebujecie polskojęzycznego kanału, to właśnie Farma Biocolin. Z angielskojęzycznych to ciągle mówiliśmy wszelkiego rodzaju z Salatinem, Richardem Perkinsem, Justin Rhodes. Wystarczy. Mamy tam jeszcze kilka takich typowych od... jak on się nazywał? Oj, już zapomniałem. Taki w okularach facet. Od baranów właśnie. Bardzo dobry tak. jest. Zapomniałem. To zapiszcie w komentarzach, to jeszcze odpowiem. No jest tego cała masa. Za granicą łatwiej, w Polsce trudniej. Szumrakowo, bardzo się cieszymy, że ruszacie z tematem właśnie tego chowu broilera. Zobaczycie, jaki to jest genialny produkt, będziecie zadowoleni. Na pewno posłuchaliście naszych filmów, wiecie co nam radziliśmy. Bardzo uwaga na żeby przeciągi i na zimno w nocy, żeby one się wam nie przeziębiły. Są bardzo delikatne pod tym względem. Cała reszta powinna wam wyjść. Kochanie, możesz to, bo ja nie rozumiem. A czy kury się jakieś Jakieś szczepi przeciwko pasożytom szczepi. chyba. Czy mięso jest zdrowe? Nie. Iris de Arco. Czy kury się jakoś szczepi przeciwko pasożytom i skąd wiedzieć, czy mięso jest zdrowe? Słuchajcie, z kurami nie ma problemów z mięsem. Dzika się sprawdza na ASF i na to co w mięsie, włosienia. Czy Włośnica. Tak, i to się sprawdza, więc takiego dzika, co my robiliśmy, on jest sprawdzony, o tym wspominamy. Natomiast barany, jagnięcina, drób, króliki, nie, dogara. Nie ma się co martwić. Bizonowa, ważne jest, aby opiekun umiał uczyć psa. Tak, no oczywiście pies... My najpierw powinniśmy poznać ten język psów i jakoś później się razem dogadywać. To dużo od nas zależy, bez dwóch zdań. Czy moglibyście powiedzieć więcej, czego można się dowiedzieć z polskojęzycznej książki Salatina? Czego można się dowiedzieć? No chyba dużo. tego samego, co z angielskiej. Tak, ale myślę, że przede wszystkim zarządzania własnym gospodarstwem. On tam dużo właśnie mówi, na co zwrócić uwagę. I uważam, że warto kupić tą książkę, nawet mieć po prostu takie u siebie taką, no to jest taka podstawa chyba w gospodarstwie, właśnie coś taki... Dobrze. Taki podręcznik no, normalnie dobrego zarządzania gospodarstwem i jak odnieść sukces w tym sensie, żeby było to rentowne, prawda? Więc tutaj ciężko... Tu chodzi o rentowność. On wam pokaże, w jaki sposób skalować gospodarstwo, żeby zacząć zarabiać. Czyli na przykład skalowanie... On królików uważa, że nie, że to się nie... My też jesteśmy podobnego zdania. One mało są opłacalne. To dla nas. Broilery są fajną sprawą do zarabiania pieniędzy. Jajeczka, fajna sprawa do zarabiania pieniędzy. Co tam jeszcze można było z takich... On właściwie nic nie ma już, nie? On ma jeszcze krowy. Tak, ale... No tak, on ma dużo, to jest potężne gospodarstwo, dużo. ale wszystko pokazuje, wiecie, jak robić, jak skalować, jak prowadzić pastwiska, żeby dawały duże plony, żeby wasze krowy były smaczne, zdrowe i żeby ludzie chcieli zapłacić za to premiowaną kwotę, bo dostają premiowany produkt. Tak. Absolutnie nigdy, podkreślamy to, że nasza kura mięsna to nie jest kura mięsna ze sklepu. To jest całkowicie, są dwa różne produkty, mimo że wyglądają
nie wyglądają nawet podobnie. Ja wiem, jakby to powiedzieć, no smakowo, konsystencja, jakość mięsa jest kompletnie inna, dlatego cena jest również kompletnie inna. Natomiast no, myślę, że nasza rodzina na przykład to bardzo dobrze widzi. No, jak się raz spróbuje, ludzie nie chcą wracać Tak. do sklepowego, bo jakby to samo co my, co nie? Że wątróbkę jak wyciągamy z jakiegokolwiek zwierzęcia, jak my widzimy jak wygląda w sklepie, no to nie kupisz sklepowej już po takim doświadczeniu. Ja myślę, że warto poczytać, warto edukować się, bo trzeba jednak do tego rolnictwa wprowadzić trochę nowoczesności w myśleniu, w podejściu. Tak. Pamiętajcie, że to jest wasza firma. To nie to, że to jest gospodarstwo, to Właśnie, jest rola, to właśnie. jest wieś. To jest wasza firma. Do tego Więc się podchodzi jak do biznesu. do biznesu, od waszego wyglądu na zewnątrz, po prostu do waszej wiedzy, no takiej, Typowo jak to się do fachowo prowadzenia nazywa, technicznej. no dobra, Know-how. know-how, Know-how. właśnie, do wiedzy know-how, czyli jak to hodujecie, czy jak to uprawiacie, Jak jakieś obrabiacie, rośliny. jak sprzedajecie, to wszystko To się jest dużo dodaje. się składa, ale musicie po prostu tutaj trochę po prostu poczytać, poszerzyć te horyzonty i nie zamykać się tylko do, załóżmy, Tego, co wam mówią gospodarze Tak. starej daty. O, Właśnie, tak bym powiedział. właśnie. Nie chcę obrażać absolutnie, Tak, słuchajcie, ale- tu nie o to chodzi. Po prostu są techniki, że małe gospodarstwa mogą zarobić pieniądze i my na tych technikach się skupiamy. Ja nie wnikam, jeśli masz 30 hektarów i dużo krów i tam prowadzisz po swojemu. To jest już jakby, no nie możemy też wszystkiego ogarnąć. Lidia Mańka, brakuje mi w waszym siedlisku konika. Jest jakiś powód? Tak, mało. Nie ma infrastruktury, nie mamy ziemi. Tak. Im małżowiny nie uszkodzić. Dzięki Aniu, bardzo nam miło. Cześć Piotr. Odnośnie jeszcze tego kolczykowania, Mateusz dawno Wójcicki. było. Tak, od kiedy można kolczykować młode koźlaki, żeby im małżowiny nie uszkodzić? Ja bym powiedziała, że może się normalnie już kolczykować, no ile, po miesiącu? Po miesiącu spokojnie. Ty musisz wyczuć, po prostu na uchu jest taka, no tam Taka taka chrząstka żyłka. po środku No, po ucha, środku. taka żyłka i Tak. musisz obok wnieść Obok. tego, czyli nie możesz za nisko, bo się urwie, musisz, ten kolczyk jest w miarę środku ucha włączony, ale nie na tej żyłce, to jest bardzo ważne. Ta żyłka jest po środku, tak, tak mniej tak, więcej, więc zaraz pod tą żyłką ty powinieneś to wyczuć, czy tą chrząstką. O, Halina Kiedrowska mieszkała niedaleko Weston Supermare, a powiedz mi gdzie? W Bridgewater, gdzie tam mieszkałaś? Coś tam pamiętamy jeszcze. Dobra, o tym cieszymy się, że z tymi szkoleniami mówicie, że jesteście zainteresowani. My damy znać odpowiednio wcześniej, że jesteśmy zdecydowani to poprowadzić, bo jakoś wiecie, no zobaczymy jak to wyjdzie. Jakieś tam popytamy się też może o nocleg, bo myślimy, że takie szkolenie byśmy chcieli, wiecie, przeprowadzić technicznie, ale również pogadać luźno, później dodatkowe pytania, niekoniecznie związane ze szkoleniem, czyli na przykład może coś o baranach, może coś o kozach. Generalnie taki jakiś wieczorek i pewnie nie, jak będziecie gdzieś z Polski, to już nie będziecie wracać, to podejrzewam, Tak, że ale będziecie ja chcieli myślę, się że no kimnąć. wiesz, no każdy musiałby przecież popróbować porobić to sam, my będziemy to nadzorować, to będzie przecież czas, prawda? Więc ta Tak. liczba miejsc, że tak powiem, też była ograniczona, ponieważ chcielibyśmy faktycznie się skupić na was i was nauczyć tego, pokazać wam, że no, że będziecie, chcielibyśmy być pewni, że jak od nas wyjedziecie, że będziecie wiedzieli, o co chodzi. O, w ten sposób. Więc to nie będzie za dużo miejsc. Tak. No, na jeden, że tak powiem, na jedno szkolenie. O, to na pewno. Kalina odpoczywa, ja umiem oporządzić drób i królika, ale nie przeszłam bariery zabijania. Nauczył mnie tego tata. Jakby tutaj się nie dziwimy. My ze swojej strony, no tyle filmów i tyle razy już o tym mówiliśmy, że no po prostu co możemy dać, to możemy dać, natomiast jakby charakter i osobiste podejście to już jest to przy ubijaniu zwierząt, z którym musicie przejść sami, bo to nie jest dla nikogo łatwe i łatwiejsze się staje, natomiast zawsze to nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne. I czym większe zwierzęta, tym gorzej. Uwaga, konkurs na kury, jakie będą, wygrała Angelona. Tak? Gratulujemy. Gratulujemy. Tak, właśnie, to dobrze.
Iris de Arco, a który rębak polecacie? No, pytanie teraz znowu, czy do traktora, czy takie, tych stacjonarnych to tak, ale wiesz, te duże, takie duże, z silnikiem własnym, nie te takie, co stoją na prąd, wiecie, takie, co tak ludzie często w ogrodach mają, takie małe, no może do małego ogródka to się nadaje do takiego przydomowego, ale to są słabe urządzenia. No jeśli chcesz prawdziwą zrębkę i chcesz, wiesz, włożyć coś grubszego, tam 7-9 centymetrów konar, żeby narąbać tych zrębek, a nie gałązki, no to takie profesjonalne, no podejrzewam, że tak od 5 000 w górę, nie wiem jakie są teraz ceny, ale tak kosztują takie bardziej profesjonalne rębaki. Czy nasze małże przeżyły? Jedna padła. Jedna padła, Jedna. to chyba nie jest źle. Jedna skorupką do góry. No, także Tak, wiesz, bo jedna zjadłem padła. tego. I to taka starsza, no tak. trudno. Dzisiaj jak przechodziliśmy wokół stawu, uklejki dalej pływają, więc co my wyrzuciliśmy? Sandacza, tak? Tak. Więc sandacz wszystkich ich nie pożarł. Powoli Lilię już tam widzimy, delikatnie już tam się próbują przebić, więc no zobaczymy. Oczywiście są teraz tylko dwie kaczki, Tak, Daisy i Jean-Pierre, więc no może oby nie zniszczą. zdemolowali. My na pewno tego będziemy w stawu. tym, jak będziemy widzieć, że to daje radę, to będziemy starać się zasadzić nowe rośliny, bo już raz były zasadzane, po prostu kaczki zżarły. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zielony zagródek, wasze produkty są super, krem najlepszy. Mam pytanie o gąski. Myśleliście? Tak, będziemy na pewno mieli gąski. Nie wiem, czy w tym roku, bo W tym chyba nie. Klaudia nauczyła się zrobić gęsinę. Jednego momentu robiliśmy wszystko idealnie, czyli smak był bardzo dobry, ale było twarde. Ale już wiemy, jak zrobić, żeby było idealne w smaku i miękkie. I powiem wam, że gęsina... No tak, Gęsina tak. jest u mnie chyba gdzieś w granicy kozina, gęsina, baranina. Nie wiem, królik, kaczka, to bym chyba na jednym stawiał. No ale to też jest oczywiście osobiste. No, ja na razie tak oceniam mięsa. Tutaj jest jedno takie pytanie, na którym moglibyśmy się trochę bardziej rozwinąć, kochanie. Liza Quantel. Nie boicie się, że któryś z Was zostanie z całą pracą sam? Na przykład jakieś choroby czy kontuzje. Tego bym się chyba obawiała przy gospodarstwie bez pomocy dzieci. I tutaj, jeżeli macie dzieci, jest to niesamowity skarb, jeżeli macie dzieci na siedlisku. Pomoc taka. Nieoceniona i również nauka dla nich i Właśnie obcowanie. dydaktyczna dla nich. Dla was pomoc fizyczna, Tak. a dla nich dydaktyczna. Tak, no my nie mamy dzieci, musimy sobie sami radzić. Natomiast jeżeli przyjdzie taki czas, że któreś z nas wysiądzie, będzie miało jakąś kontuzję, no będziemy po prostu burzę mózgów na nowo robić i się zastanawiać i po prostu logicznie myśleć, czy na przykład, czy ewentualnie stać nas na pomoc, na zatrudnienie kogoś. Tak. Jak nie będzie nas stać, no to gdzie ewentualnie możemy jakieś zrobić koszty w naszych wydatkach, jakieś cięcia, żeby było nas stać. No to jeżeli ta opcja nie wypali, no to będziemy może musieli jakoś zminimalizować, zredukować pewne, no, czy zwierzęta na oczywiście. przykład za duże. Załóżmy, no ja uwielbiam kozy i moje owieczki Tak samo. natomiast jakbym nie miała Marcina i miałabym na przykład takie rzeczy robić jak racice u owieczek, nie dałabym rady sama. Podawanie nawet, no muszą być Podawanie wtedy poskromy. lekarstw. Poskromy, Można tak. zrobić to w jedną osobę, ale znowu trzeba kupować specjalistyczny sprzęt, który nie jest tani, ale wszystko Bardzo można. drogi, jest bardzo drogi i no tak jak mówię, no generalnie w zarządzaniu na razie no idzie mi to dobrze, że mówię mi samej o tych czterokopytnych, prawda, bo one są większe i słuchajcie, one mają naprawdę siłę, O, jać. mają Baran to was siłę. pociągnie, jak, Tak. czy owca. Tak, jak wam No. sprzeda ze przeproszeniem kopa, no to można poczuć. Kozy łatwiejsze są w prowadzeniu. Tak, Tu bym tak. powiedział, one są lżejsze. Tak. Szczególnie, może dobrze, nasze kozy są łatwiejsze w prowadzeniu, bo kozy są też większe. My mamy tą małą rasę, tak, więc tak, ona jest tak, tak. stosunkowo lekka. Bardzo polecamy. Bardzo smaczne mleko, słodkie, gęste, każdy nam to mówi. I średniej wielkości koza. Tak daje mniej mleka. Tak, ale i nawet wracając tutaj, odnosząc się do Salatina, Salatin również mówił, liczcie na młodych. Czyli jeżeli macie finanse, zatrudniajcie młodych, dzielcie się, albo może jakieś wolontariaty róbcie. My no niestety nie możemy, bo tutaj nie mielibyśmy gdzie no po po prostu prostu was położyć, szczerze, żebyście spali, albo mieli. psy by wam odgryzły zatki i no
no Ale myślimy o tym też, że może na stare lata, bo na stare lata nas to bardziej interesuje, typu, że już nie będziemy mieli siły się zmagać, czy na przykład nie będziemy wolontariatów robić za naukę. Bo to też są sposoby, wiecie, no nie wiem, będziemy myśleć. Anka Niedźwiadek, jak tam pszczółki przezimowały wszystkie? Przyznam, że przeciwiliście się do założenia mojej pasieki. I to była moja pierwsza zimowla, na 4 ule przetrwały wszystkie. Aniu, kochanie, to jesteś lepsza od nas. Nam nie no. przetrwały, wszystkie nam przetrwały 2. Osypał się jeden ul. Będziemy dokupować znowuż. Tym razem już nie będziemy w roje szli, tylko w większości będziemy kupować rodziny i odkłady. Mamy kogoś, kto nas bardziej poprowadzi. My, cholera, nie wiemy już, co źle robimy. Naprawdę, bardzo możliwe, że też, bo u nas w okolicy jest bardzo, bardzo dużo pszczół i ktoś nam zasugerował, że może po prostu macie rabunki, bo ciągle no, coś wam nie wychodzi, że to jest aż niemożliwe, że cały czas wam coś pada. Bo mamy gdzieś tu 50, tam 40, tam z 200 kawałek dalej i wiecie, no jest tego sporo. Także wielkie gratulacje. Wojciech Szymandera. Gdzie kupujecie jaja brojlerów? Kupujemy od tego samego sprawdzonego już dostawcy, teraz też będziemy zamawiać, od pana Mariusza. Jego numer telefonu jest podany w jednym z filmów właśnie o brojlerach. Tak, ale on prosił też, żeby z zamówienia chyba .zapar, nie pamiętam. Ja tam gdzieś pisałem maila do tego pana, bardzo go polecamy, bo wylęgalność jest bardzo duża, przeżywalność jest bardzo duża. My nie szukamy nikogo innego, bo po prostu no, facet jest genialny. No dobrze, ale czy można to, w którym filmie to można znaleźć? To chyba o brojlerach. Gdzieś szukać o broilerach albo piszcie w komentarzach, ja dam. Ja dzielę się z chęcią, bo to jest uczciwy, fajny produkt, zawsze jak zamawiamy, to mamy taką umowę, że jak wiecie, jak wy zamówicie, to my mamy jajeczka taniej albo nawet za darmo, w zależności od ilości zamówień, więc w tym momencie pomagając sobie tak naprawdę, bo będziecie mieli dobrą wylęgalność, pomagacie również nam. I zresztą temu panu za dobrą robotę. No, Tak. także, Więc polecam. prosimy tutaj napisać komentarz, może nie w tym live'ie, tylko na przykład w niedzielnym filmie z przypomnieniem się. I w swoim czasie odpowiemy. Mówię, że w swoim czasie, ponieważ my już w tym momencie mamy pewne zaległości w odpowiadaniu na komentarze, dlatego spokojnie na wszystkie odpowiadamy, tylko w swoim czasie. Michał Myśliwy, dzik musi w skórze powisieć, to jest smaczniejszy, widzisz. Wisiał. I wisiał w skórze, tak. No w czasie badań przede wszystkim, które były przeprowadzane, tam trwały 2-3 dni, no to wisiał i no u nas to długo nie powisiał, bo zaraz się za niego zabraliśmy. Kiedy jakieś szkolenia na miejscu CJ, no to właśnie tak jak mówiliśmy, gdzieś pewnie lipiec, sierpień by były, także w największe upały byście musieli tutaj przyjechać. My mieszkamy na Dolnym Śląsku, bardzo blisko granicy niemieckiej i czeskiej, także tak na razie jeszcze jakby miejsca nie podajemy, ale to wam powie, jak daleko będziecie musieli jechać. Dzieci nie mamy, bo tutaj jest też pytanie. Wszystko robimy sami, a przydałyby się. Dobrze, Małgosiu, że przynajmniej masz możliwość do rodziny pojechać na wieś gdzieś tam na przyrodę. My zdajemy sobie sprawę, że no przecież kurczę, wielu z was mieszka w mieście, ale są sposoby jakby za życia tej wsi, nie zmieniając swojego miejsca zamieszkania. No można mieć działeczkę RODO i na niej pracować. Jeśli masz jakiś domek w mieście, można króliczki sobie wprowadzić i kilka kurek, jeśli pozwalają na to warunki. Mówię, sąsiedzi, no kury nie są bardzo głośne. Można przecież również pojechać do jakichś gospodarzy, z kim się zaprzyjaźnić, pogadać, wiecie, będziecie jajeczka kupować, czy tam jego produkty i spytać się, słuchajcie, czy ja jakąś robotę bym chciał wykonać, abym mógł tu posiedzieć. No różne można, no trzeba kombinować. Niekoniecznie wyprowadzając się z miasta można zażyć wsi, co w ogóle jest nawet takim fajnym chyba pomysłem, bo no, wyprowadzka to jest już taki wielki krok, kosztowny i musicie być pewni tego. Natomiast wyjechać na wieś i u kogoś po prostu, nie wiem, popracować, jemu pomóc, dobrze, no nie wiem, no to tak jakiś tam pomysł. No nie? Czy z sadła borsuka zrobiłabym mydło? Nigdy nie miałam do czynienia z sadłem borsuka, to się od razu przyznam. Nie wiem jakiego, no
No nie wiem, Tak. wydaje mi robi się, się suszy mydło, się robi, więc można by więc było- prawdopodobnie tak. Zresztą sadło borsuka to chyba bardzo zdrowe Ja jest, ci powiem prawda? tak, że ja myślę, że to jest za drogi materiał, żeby robić z tego mydło. No, Kosztowałoby maści. kosmicznie drogo, lepsze by było do Maść. wykorzystania na maści przeciwbólowe. Tak. Na przykład a propos naszej maści przeciwbólowej, to można, skoro już wiele osób nas ogląda, też powiedzieć, my zmieniliśmy lekko receptę, bo stwierdziliśmy, doczytaliśmy, że... Klaudia, mów. No tak, że zamiast tak jak w przepisie Wam podawałam łój wołowy z nadnerczy i oliwę z oliwek, zamieniłam to po prostu na tłuszcz gęsi, no bo on jest bardziej antyzapalny, więc uważam, że jeżeli chodzi o maść przeciwbólową, no to niech ma po prostu właściwe, jeszcze lepsze działanie. No Tak. i tyle. KMD Farm, siemanko. O, witamy, Cześć. pozdrawiamy. Mamy to właśnie te urządzenie, o którym mówisz, jeszcze go wyobraź sobie nie rozpakowaliśmy i trzeba by było wreszcie zacząć go używać. No tutaj właśnie kolega też ma pszczółki, ma pasiekę w Anglii i troszeczkę nam pomaga właśnie takimi rozwiązaniami ciekawymi. Bardzo, bardzo fajna sprawa. No właśnie. A nie wiem, No nie tak, wiem, u mnie kochanie, ja już jestem daleko. Co to jest? Fat Bob's Exotics. Ile kosztował traktor i osprzęt? Chciałbym porównać z normalnej wielkości traktorem. Ceny teraz są drastycznie inne. My to kupowaliśmy w 2020, 4 lata temu jakoś. I no nie wiem, no traktorek to on 20, nie pamiętam, chyba około 25 000 nas kosztował traktor? Tak, coś takiego. No. Chyba tak. Ale to było 4 lata temu. Ale to więc było wiecie, więc 4 tu nie lata możemy temu, powiedzieć- więc no naprawdę, więc ceny są teraz inne. I chcesz go porównać, czy duży traktor z małym, czy dużym właśnie takim Japońcem. Musisz przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, znaczy wiesz zapewne, jaką masz wielkość po prostu działki, ile masz hektarów Co i chcesz do robić. czego ci ten traktor będzie potrzebny. Jeżeli będziesz chciał kukurydzę, jakieś pszenica, to oczywiście Tak, absolutnie wiesz, nas się nie nadaje. Znaczy Tak, nie nadaje. Do orki nie. Za małe jest. Małą orkę tak, takiego Tak. typu zrobienie warzywniaka Tak, czy coś, tak, ale tak. ja bym tym nie pracował do zarobku. Czy tam wiecie, grządkę sobie zrobić pod ziemniaka, owszem. Ale raczej nie komercyjnie. Co nie? On jest fajny, on po prostu ułatwia robotę. Ułatwia, obornik. dźwiga, obornik wywozi, albo teraz właśnie ten krokodyl do przyrzucania, no jest idealny. Ale no tak jak po prostu musicie wiedzieć, skalować, wszystko skalować. Jak jest mini gospodarstwo, no to niepotrzebny jest Ursus 30 czy 60. I to trzeba trzymać. No, Tak. pomyślcie, do takich gospodarstw jak my, taki sprzęt jak my mamy jest naprawdę fajny. Nie kupilibyśmy większego, bez względu czy to byłoby taniej, czy drożej, nie ma sensu. On jest fajny. Natomiast jak robicie coś już tak mega profesjonalnie, jak Mirek na przykład, że oni tam sieją i koszą duże hektary ziemi i balotują i wiecie, no to musi być większy sprzęt. No to idźcie do dealera, powiedzcie jaką macie ziemię, co chcecie i on wam mniej więcej już powie, co warto. Maria, no właśnie, bardzo fajna ta Maria pisze, że Magdalenę i jej męża ogląda, bardzo fajnie. Dobrze. My oczywiście cały czas witamy i pozdrawiam nowo dochodzących, bo tutaj niektórzy piszą, że właśnie udało im się zdążyć na live'a. Cieszymy się bardzo. To już jest drugi czy trzeci. Dzisiaj. Dobra, cicho. Dobrze. Nową kaczkę, tak. Azjaty Kalina odpoczywa. U mnie suczka, owczarek Azjata zadusiła nową kaczkę. Innych nie dusi. Kaczka była nas pierwszy dzień. Czy to możliwe, że obcy w stadzie był, jako że ona broniła swoje znajome kaczki przed obcą? Tak, jest możliwość, natomiast słuchajcie, suczki mają tendencję do bycia nadgorliwymi i potrafią upolować kurę. Nam z Azja już upolowała 4. No może nie jest to tragedia, ale też nie jest rewelacja, bo powinna bronić. Thanos nigdy się nie połakomił na to, co jest na podwórku. Goni, jak mu się nie podoba, ale nie zabija. Suczka, Arajka też coś chyba Też ubiła. chyba kilka kurek czy kaczkę dorwała. I znajomy ma owczarka, nie od nas, ma owczarki azjatyckie, też mu tam kury powybijało. Także... Ale nie. Asgar właśnie, jeden nasz tutaj właśnie. To... Ale Asgard to był samiec i też Tak, powybijał. wszystko Nie? powybijał. Widzicie,
no to trzeba mieć szczeniaka, trzeba go przyzwyczajać, trzeba go złapać, skarcić i nauczyć. No nie wiem dlaczego, ale mają tendencję nie obsesyjną, ale mogą zrobić krzywdę ptactwu. Natomiast to nie tyle, że to nasza ta rasa owczarki, ponieważ tutaj sąsiad Piotr, który ma kury, on ma też takiego dużego bysia, takiego psa, no to on jest w ogóle taki cwany, że no podstawia coś kurze do jedzenia, jak mu coś tam zostanie, on na łeb po to wystawi, bo on jest po prostu taki, ma takie swoje ogrodzenie, to No. jak ta łeb wsadzi, chce dziobnąć, to ten w tym momencie hap i ma obiad. Rozumiecie? No, Karmi więc- je, żeby one włożyły dziób, nauczył się i łby odrył. No tak, No tak, no no, inaczej, temat. ciężki temat, przyuczyć psa do obecności kur. Thanos jest super. A z kurczakami, bo dawno nie pokazywaliście. No kurczaki, no już wszystkie leghorny wyszły z odchowalnika. W tym momencie jest jakby taki ostatni rzut, że one są takie jakby separatce, bo my podzieliliśmy je na 3 takie jakby tury Bo mamy- zaznajamiania się z nowymi kurami, z tymi starszymi w kurniku. Zrobiliśmy film, nakręciłam to, jak zapoznawać młode kury ze starszymi. To zobaczycie sobie w kolejnym tygodniu. Nie muszą być 3 tury. Chodzi o to, że po prostu klatkę Miejsce. mamy tak malutką, że no nie zmieściło się więcej. Można Tak, to na raz tak, wrzucić tak. i byłoby znacznie łatwiej, no ale mamy jak mamy. Więc teraz odchowalnik już jest pusty, kury już te ostatnie jeszcze są w takiej tej izolacji, się zaznajamiają, jest wszystko ok. Natomiast w tym momencie czekamy na na perliczki, które powinny za 3-4 dni zacząć się inkubować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzieliście te jajka, my mieliśmy swoje obawy, wyrażaliśmy, dalej Zobaczymy. mamy. Ale kilka osób napisało, że jajka z perliczek, ale niosek są mniejsze, żeby się nie martwić. No zobaczymy. Lidia Mańka, konik polski, hucuł i tak dalej, żeby nie potrzebują stajni i odporne, tanie w utrzymaniu i można by było spacery z saniami zimą i bryczką. Mamy kolegę bardzo blisko, który ma konika polskiego, koniki polskie mają sanie. Kiedyś poprosimy może, żeby zrobić, żeby nas przewiózł. On tutaj kiedyś przyjechał bryczką i też ma sanie. Także nie wiem, czy myśmy go kręcili, Bogdana. Chyba nie wtedy nie kręciliśmy. A szkoda, bardzo fajni też ludzie. Mała podpowiedź dla wszystkich tutaj. Seba1977 pisze, że na OLX-ie są ogłoszenia właśnie z jajek brojlerów, z brojlerami, jajka lęgowe i w opisie poleca nasz kanał. Czyli to jest nasz pan Mariusz prawdopodobnie. Aha. Nawet sami nie wiedzieliśmy, bo my już mamy Jakby kontakt bezpośrednio, telefoniczny tak jest. bezpośrednio, A to więc bardzo jakby coś, no to odsyłamy już Co? wiecie gdzie. No. Nie zawiedziecie się, to tak. Tak, To bardzo- nie jest, bardzo to jest uczciwe. reklama, ale nie jest reklama. W ten sposób. Bizonowa. Chip podskórny identyfikacyjny też działa i nie rozumiem, dlaczego zwierzęta gospodarskie nie mają takich implantowanych. Prawdopodobnie może trudność tej implantacji. Jaka Nie, trudność? ja ci... Ale to chyba wchodzi, nie? Nie, ja ci odpowiem dlaczego. No. Ponieważ jeżeli przychodzi weterynaria na inspekcję, oni potrzebują szczytać numer na przykład, A co, nie prawda? mają czytników? Ale masz z daleka. Pamiętaj, masz byka albo na przykład jakiegoś no to widzisz po numerze z daleka jesteś w stanie go a tak odczytać, trzeba a tak to przejść. musisz jednak przejść do niego i mu zeskanować. Wiadomo, w tym momencie jest Większe właściciel, niebezpieczeństwo. ale jest większe niebezpieczeństwo. Tak jest im po prostu łatwiej. I tyle. Tak, no to wiecie. Faktycznie, nam się nie podoba, my mamy te Nie. kolczyki i tak zrobiliśmy, ale powiem wam, że mocno się zastanawiamy, czy właśnie nie zrobić tej formy opisowej, kolczyk z boku i opisówka. Przynajmniej do następnych tych kilku zwierzaków. No Tak. jak już mają, przecież nie będziemy im ściągać. O, Seba właśnie, odchowalni, kupione jaja, brory na stałe, jedziemy z tematem. Dzięki za inspirację. Nie ma sprawy, z całą przyjemnością. Mówię, każdemu z was, jak się będzie lepiej żyło, to i nam się będzie lepiej żyło. Wiecie, na czym to polega? Że jak zaczynamy produkować lepszej jakości jedzenie i wiemy, co robimy i uczymy się od siebie pewnych technologii, to i zaczyna my
my robimy to, producenci żywności, gospodarze, że świadomość wokół ludzi nas otaczających wzrasta. No bo przecież jak chcemy coś sprzedać, to chcemy zachęcić kogoś do kupna, więc mówimy, słuchajcie, to uczymy ludzi rozpoznawać dobrej jakości produkty, zachęcamy ich do kupna i tych ludzi jest coraz więcej. I teraz pamiętajcie, że ktoś zadowolony powie znajomemu, a czy byś nie mógł, a czy byś nie mógł. No i tak to jakoś powoli wszystko rośnie i ta świadomość rośnie, nasze zdrowie rośnie. Zaczynamy od nas samych zmianę. A Gloucestershire, Cheltenham, tak, to jest tam kawałek dalej. Ja jak pracowałem w Nexcie, Halina Kiedrowska, pracowałem w Nexcie, to jeździłem do Cheltenham, tam worki do sklepów wrzucać takie zbiorcze. No. Kiedy łowimy ryby? Jak będą. No na razie są uklejki i sandacz i tyle. Nie no, tak się śmieliśmy ostatnio, jakby opalaliśmy się na stawie, że zrobimy przeręb. Tak, Mirek dzwoni do nas, zróbcie przeręb. I będziemy- i łapiemy sandacza. A mówimy, gdzie Gdzie to wpadniemy jeszcze? Powiem wam, że on nic nie wyżarł tych ryb. Dzisiaj słońce wyszło, no chyba się tafla nagrzała i ryby poszły do góry. Te uklejki, tego jest multum. Ten sandacz po prostu ma szwedzki stół. Ja myślę, że on ma już kompletnie wywalone na jedzenie. Ale dobrze, bo nam się też tak nie spieszy. Niech on tam sobie robi. Tak, tak. Kamil S., bardzo fajnie, że do nas wróciłeś, no i będziesz odrabiał zaległości. O patrz, Renia się widzi teraz na oczy. Renia, tak? Reniu, jak widzisz nas już dobrze, powiedz, tak sobie nas wyobrażałaś, czy gorzej, czy lepiej? Marcin taki nieogolony. Marcin nieogolony jak zwykle. O. Ja wiem, że Renia to lubi zadbanych Poczekaj, facetów. Renia mówi, że Marcin super, tylko że barwi na pomarańczowo. No to ubierz czarną piżamę, nie masz? No, Nie ale tak no, inaczej, ręce trzeba myć i żeby do faktycznie oczu trzeba nie trafiło. no poczekać, niech to się wchłonie i no, na białych ubraniach może zostawić na jakoś takie pomarańczowe ślady. Ale najważniejsze, że działa i Tak, nie no coś za szkodzi, coś. nie szkodzi. Wiecie, wstawy przestają boleć, a jednocześnie żadnej chemii do organizmu nie dostarczacie. No, genialny produkt. Naszym zdaniem, oczywiście ciągle mówimy, nie jest to tak jak kupny, może ta moc nie jest taka sama i nie każdemu będzie na wszystko działał, ale działa. No, Michał myśliwy. No z chęcią odnośnie sada Tak. z borsuka. Tak. Bardzo fajnie. No Michał myśliwy. My w ogóle kiedyś swego czasu, no tak też myśleliśmy, żeby w ogóle dołączyć do takiego Tak, kółka. albo Tak. strzeleckiego. Kółka strzeleckiego, ale też mamy tutaj sąsiadów, którzy są myśliwymi. Bardzo dużo jest myśliwych. Bardzo dużo. My tutaj, powiem wam, że nasza wioska jest uzbrojona. Zielony mam dużego koguta, 5 kilo taki urósł, a nioski 1,5-2 i zaczęły kuleć. Czy to możliwe, że przez za dużego koguta, bardzo możliwe, żeby przez za dużego koguta i uważaj, za duża ilość kogutów do ilości niosek to problem i za duży kogut do małych kurek to też problem. Czym karmić takie kaczki oprócz zieleniny? No słuchaj, generalnie kaczka dużo nie je paszy, nie pobiera. Ona je bardzo dużo trawy i je bardzo dużo ślimaków. Zależy jaka. No bieguski na pewno uwielbiają ślimaki. I teraz czym karmić? No my karmiliśmy tym, czym kury karmiliśmy. No mamy tą swoją pełnoporcjówkę, to nie było nic jakiegoś ekstra i kaczki były bardzo smaczne, także no tylko tyle. Jeśli jest jakaś pasza bardziej skierowana do na przykład tuczu gęsi, to my ci tutaj nie możemy powiedzieć, bo jeszcze po prostu takiego doświadczenia nie mamy. Tutaj się KD pyta odnośnie sadu. No, jak widzieliście, z Grzesiem chodziliśmy i szukaliśmy właśnie podkładek. No, mamy nadzieję, że teraz się one poprzyjmują i szczerze mówiąc, nie chcemy w tym momencie ich szczepić. Zostawimy je na ten rok, żeby się one dobrze ukorzeniły i dopiero w następnym sezonie będziemy szczepić drzewka. Tak. No, wiecie co, my wolimy tak powoli, ale już być pewni takiej podstawy, prawda? Że to, co zrobimy, to, co już teraz zasadzone jest już ukorzenione dobrze, wiadomo, później będzie je trzeba trochę może poprzycinać Na jeszcze pewno. te boczne te gałęzie, żeby już nadać temu głównemu właśnie... I zaszczepimy wtedy.
Tak, No. i wtedy zaszczepimy. Czyli za rok. No Za jeszcze rok. Grzesiu o tym nie wie, wy już wiecie. Tak, Grzesiu nie wie. Bobo, tak, leghorny wszystkie już są w kurniku i większość z nich już lata z kurami. Bardzo cwane są te leghorny. Powiem wam, że generalnie bardzo odważne. Już niektóre na drugiej grzędzie siadają od góry. Nie boją się tych małych, przepraszam, zielononóżek i pozostałych kur. Bardzo odważne, takie aktywne, fajne kury. Wychowane w zimnie, w stosunkowym zimnie, otwierane miały, ja je tam chłodziłem. Powiem wam, że temperatury są zero, żadna nie psika, żadna nie kicha. Nie wiem, zobaczymy, ale jesteśmy na razie bardzo pozytywnej myśli. Żadnego upadku, żadnej choroby jeszcze nie zanotowaliśmy odpukać. Tak. KMD Bifarm przepiórki u siebie hoduje. My niedawno też widzieliśmy jakiś film angielski, prawda? Oglądaliśmy Tak. na temat przepiórek i przepiórki kobieta hodowała na zasadzie takich jak są nie chicken traktory takie jak my mamy, tylko traktony, to są takie traktory, jakim to jest? To nie jest Saladin, tylko ten drugi taki. Nie Sobkowicz. No właśnie. One są takie wysokie. Wysokie, że wchodzicie Wysokie. do nich. One są mniejsze, ale bardziej wygodne do chodzenia. Tak, i tam miała Dochodzenia. chyba około 100 właśnie przepiórek i systemem właśnie takim pastwiskowym je No. hodowała Ale i to... No właśnie ja bym chyba wolał już to zamknięte. No właśnie nie wiem. No właśnie. Przepiórki nie wiem. Na pewno będziemy chcieli spróbować, bo jesteśmy ciekawi Ale nie zwierzaka. wiem, czy w naszym klimacie. Ale no właśnie. Wiecie, przepiórki wymagają ciepła, więc no, to jest trochę problematyczne. Kiedy łowienie Marcina na stawie? Krzysztof się pyta, no jak mi ten centymetr sadła zejdzie z brzucha. Pospiesz się, bo ja jestem dużo dalej. O, super, że się wykluło, Marek. Tak. Widzę, że tutaj Agrodostawa, dziękuję za info o Bravecto. Cieszymy się bardzo. My musimy wam powiedzieć, że my z Ptaszyńcem mamy święty spokój. My nawet nie powtarzaliśmy później tej drugiej dawki, tego drugiego uderzenia, co się robi chyba na wiosnę, Tak. prawda? Nie, u nas, no my jak wytępiliśmy wtedy po prostu, bo byliśmy, jak zobaczyliśmy coś, co u nas się działo w kurniku, to wszystko paliliśmy, dowiedzieliście, że była widzieliście to, panika straszna. była wielka akcja i Bravecto załatwiło nam sprawę. Naprawdę działa. Chociaż niektórzy mówią, że problemy jest z dostaniem. Słuchajcie, to się kupuje u weterynarza, ale tak. może wycofali te Bravecto? Cholera wie, no my mamy jeszcze tą tabletkę, którą chciałem powtórzyć, ale nie, no jakby nie było potrzeby, więc nie kupowaliśmy następnego. No to już musicie sami. No. Super produkt, działa i nie wprowadzamy kupnych kur do naszego kurnika, dlatego bardzo polecamy wylęganie samemu i w ten sposób działanie, bo wtedy nic dziwnego się wam nie przypałęta. No my ostatni rok, półtora roku jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak zrypaliśmy 2 lata temu zimę, co tam myśmy potwornie rozchorowały się, nie mogliśmy z tego wyjść, tak teraz odpukać jest wszystko do... Trocina genialnie się sprawdziła. Genialnie, znacznie lepsze niż siano. Paweł Melchiar. Mam pytanie, jak to Marcin wymyślił, że ze skraplaniem wody na stalowy, no w kontenerze na stalowych, metalowych w domku. Słuchajcie, no właśnie to jest bardzo ważne, żeby ocieplić, czyli stalowe filary muszą być dookoła ocieplone i ocieplone, ja przy filarach w ogóle grubych to dawałem piankę, bo wełna nie jest aż taka dobra, to ja te filary normalnie opiankowałem całe, z 2 stron je ociepliłem i one nie przewodzą w żaden sposób. My nie mamy najmniejszej wilgoci w domu, żadnego podejrzanego zapachu wilgoci, właśnie wiecie, tego grzyba czy pleśni. Mieszkanie jest bardzo fajne, ale ściana jest 40 cm, także z 35 metrów kwadratowych domku po zewnętrznej zeszliśmy do 28 metrów w środku, czyli 20, czyli 7 metrów kwadratowych poszło w ścianę. Tyle jest izolacji, także no tutaj to taka... I tak, będąc tutaj przy tej izolacji, tutaj jest jeszcze jedno pytanie, czy starcza wam prądu, czy musicie dopłacać? Właśnie dzięki takiej izolacji też nie musimy dopłacać, chociaż my mamy tutaj fotowoltaikę jakby przedobrzoną na nasz domek, natomiast mamy 10 kW, tylko, że my to również grzaliśmy kurnik, grzejemy odchowalnik, no w tym momencie nie, ale za chwilę pompa, pomieszczenie gospodarcze, zamrażarki. Nie, my mamy prądu
Na szczęście dostatkiem. pod dostatkiem, ale Marcin myślał o tym wcześniej i to on jest tutaj taką głową, to trzeba powiedzieć. On wiedział, że po prostu lepiej przeskalować, na przykład tak. tutaj z I taką żyć inwestycją, spokojnie. która jest kosztowna, no bo wiadomo 5 kW, a 10 kW to są dwie inne kwoty. Natomiast właśnie teraz, w tym momencie, jak my dzięki Bogu mamy po starej taryfie, a nie po nowej, no to widzicie, no mamy, no spokojnie śpimy, Wykorzystujemy prąd na właśnie klucie jajek, na podgrzewanie, na wszystko, co nam się chce i żyjemy bardzo komfortowo. Ale tak jak Klaudia powiedziała, nasza inwestycja w taniość życia była większa niż w nasz dom. Tak. Także Tak. ten kontener nie kosztował, zrobienie jego, wyposażenie i tego, co tu widzicie, nie kosztowało tyle, co włożyliśmy pieniędzy w oczyszczalnię, w wodę własną i oczyszczanie tej wody i panel. Także no niestety, no i mieszkamy w takim kurniczku, co nie? Ale da się mieszkać w kurniczku. Da się mieszkać, no ale tak jak właśnie teraz uzmysławiamy Wam, gdzie na samym początku były największe koszty, największe inwestycje i jak my patrzymy no trochę inaczej, nie na swoją wygodę i no też na swoją wygodę, ale no bardziej tak technicznie może, Tak, że no, właśnie nie, żeby mieć kominek i też wszystkim- byśmy chcieli, wszystkim ale polecamy. później. Jeśli macie bardzo dużo pieniędzy na koncie, typu 1 000 000 plus, to i tak pójdźcie naszą drogą. Nie szalejcie, bo ja wiem, że każdy chce mieć dom i od razu no bo dom. Ale jeśli chcecie zakładać takie gospodarstwo jak my, najpierw skupcie się na infrastrukturze, żebyście mieli tanie życie, mały domek, który później przecież możecie rozbudować i gospodarce całej, żeby wam się łatwo pracowało, żebyście mieli sprzęt odpowiedni, żeby łatwość pracy była. I to jest ważne. I dopiero później, jak wam zostaną pieniądze, idźcie w wielkość. Można żyć w dwie osoby, bez dzieci, w dwie osoby na tych 28 metrach, tak przydałby się jeszcze jeden pokój. Ale słuchajcie, to już jest 4. rok i dajemy radę i jakoś widzicie, jesteśmy ze sobą. Tak jak każdy się kłócimy, ale też się często godzimy. Właściwie Właściwie zawsze jesteśmy pogodzeni, bo już wiemy jak to, ja mam swoje odpały, Klaudia wie jak reagować, Klaudia ma swoje odpały, ja wiem jak na nią reagować i słuchajcie, jest zajebiście, no już na tyle jesteśmy dotarci. Michał Myśliwy w nowym sezonie, prześlę wam... No to mówiłam, Aha, spiesz to już było? się, Ojej. gonimy. To będziemy w kontakcie, bo to mega ciekawy temat, Tak. jakoś będziemy fajnie sobie kooperację. Kamil Grabowski. Jesteście niesamowici. Z Waszą pomocą od ponad roku prowadzę gospodarkę. Owce, kozy, kury, króliki. Sugestie z Waszej strony są zawsze pomocne i często wprowadzamy innowacje, które przynoszą fajne efekty. Super, właśnie o to nam chodziło. O to nam chodziło, żebyśmy byli też inspiracją dla Was i pomagali Wam w takim podejmowaniu właśnie jakiejś decyzji, czy w hodowli właśnie zwierząt. Cieszymy się bardzo, że jesteś z nami i że mogliśmy właśnie w czymś pomóc. Tak jak cały czas powtarzam, jeszcze raz to powtórzę, już mówiłem tutaj na live'ie, wszystko zaczyna się od nas samych. Jeśli my się zmienimy, to już zmieni się świat wokół nas. To jest te law of attraction, to się nazywa po angielsku, czyli jak to powiedzieć, prawo przyciągania tego samego, energetyczne. Pamiętajcie, jak będziecie lepszymi ludźmi, do was lepsi ludzie będą trafiać. I tak zaczniemy oddolnie zmieniać ten posrany system, w którym wszyscy jesteśmy. Poczekaj, tutaj jedna prośba do KD. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania po kolei, jak lecą i wystarczy, żebyś raz zadał czy zadała, ponieważ tutaj no, troszeczkę się to tak bardzo powtarza i to nam też utrudnia śledzenie czatu, więc bardzo proszę, aby zadać tylko raz pytanie, my na nie odpowiemy. Tak jest, będziemy się starać. No dig, mój kawałek podłogi. U nas ogród prowadzimy w systemie no dig, więc takie maszyny są nam niepotrzebne. Do lasu lepiej się nam sprawdza mały dostawczak z kiprem, żeby ogarnąć kurnik i w naszym przypadku wystarczy taczka. Oczywiście, pełna zgoda, no dig garden, świetna sprawa, początek jest problematyczny w założeniu i tu by się przydał traktor, natomiast jak ogarniecie już ten początek, to później, tak jak mówisz, nie ma potrzeby.
Dobrze, może ja odpowiem odnośnie tych szczepienia. KD, tak jak my wspomniałam wcześniej, nie będziemy szczepić w tym roku, a jakie chcemy odmiany, to my jeszcze na ten temat pomyślimy. My tutaj jesteśmy bardzo przychylnie nastawieni w stronę Grzegorza. Rozmawialiśmy z nim, wiemy jakie on ma odmiany, szczególnie jabłoni i myślę, że mamy podobny styl i wyczuwamy się zrozumiał. też energetycznie z Grzegorzem. I myślę, że doradzi nam to, co my opiszemy, po prostu walorami smakowymi, jakie byśmy chcieli mieć owoce, czy szczególnie, że- gruszki, czy czereśnie, czy wiśnie, więc tutaj zdamy się na Grzegorza. Tak, ale on wie, bo myśmy już rozmawiali, że my mniej słodkie, bardziej kwaśne, z dużą ilością smaku, z gęstością smaku. Gęstość. Tak, jak dobrze dlatego ująłeś. też polecamy generalnie takie usługi, bo ja rozumiem, że to są ekstra pieniążki, ale popatrzcie, nie kupujcie żadnych drzewek, więc to jest jakaś oszczędność. Dajcie chłopakowi zarobić za solidną pracę. On was też czegoś nauczy. Jeśli jesteście bliżej w szczególności, bo nas zabił tak naprawdę koszt transportu Grzegorza stamtąd tu. No po prostu kawał drogi, no facet Tak, całą Polskę przejechał. Natomiast to nie jest aż tak droga usługa, jakby się wydawało, a dostaniecie zrazy drzew, które po prostu chcecie. No, zjecie jabłko, które na pewno znacie smak i to jabłko wam wyrośnie. A kupując w sklepie, wiecie, że to tak na dwoje babka trochę wróżyła. W szczególności te nowe odmiany, to moim zdaniem jest to wszystko to samo, słodkie, soczyste, ale takie gęstości smaku nie ma. Nie mają gęstości smaku. Także to polecamy taką opcję. Czy ja mam wyczuwalny akcent, żabciu, czeski? Czeski był Nie. kiedyś francuski. Był francuski Był kiedyś. chyba, no, Fat Bobs. angielski. Jakiś wschodni Jakiś, podobno mam. jakiś akcent No nie wiem, mamy wiecie, wszyscy. co niektórzy właśnie różnie mówią, że mamy jakieś akcenty. Rena nas pozabija. Oj tam, oj tam. No ja wiem, że no właśnie, no przebarwia. No Ale coś za coś. ale widzisz, ale pomaga i nie truje. I kto wie, czy to nie wpływa na, bo przecież chemia wchodząca w organizm, jak i z kremu, jak i z tego maści przeciwbólowej, no przecież ona się wchłania, żeby pomóc w skórze lub tam coś głębiej. Więc ona prawdopodobnie z tym systemem naszym krąży w całym organizmie i cholera wie, co to za składniki. A jak pieprz ci pokrąży po organizmie, poczytajcie o pieprzu cayenne, naprawdę Tak, polecam. bardzo. Mega na krążenie, na wiele schorzeń. Także przy okazji przeciwbólowe, ale nie tylko. Także poczytajcie o pieprzu cayenne. Fajna sprawa. Dobrze, my już tak poleciliśmy szybko z pytaniami. Ja w środku miasta mam przepiórki, dopiąłem swego. No i bardzo dobrze właśnie KMD, że można, jak się chce, można wykorzystać każde miejsce. Przepiórki to i w piwnicy chyba możesz mieć, wiesz, w domu czy w jakimś pomieszczeniu. Tylko, że pewnie śmierdzi, jakąś wentylację by trzeba było na filtrze węglowym zrobić, żeby, jak nie masz gdzie odprowadzać. Cześć Tina. Nie wiem, jak tu daleko jestem. Wiesz co? Oj, nie wiem, no nie pamiętam. No już trochę Tata, poleciałeś. powiedzcie, jak można utrzymać się z tak małego gospodarstwa, nie pracując poza domem. No tak jak mówiliśmy, my mamy wiele... Dywersyfikacja. Na szybko, dywersyfikacja, my mamy bardzo dużą i mamy YouTube, no nie wiem, od czasu do czasu pieski, bardzo rzadko. Później co tam jest? Miody, kremiki. Myślimy o sprzedaży może nadmiaru jajek. Słuchajcie, żeby to było jasne, my sprzedajemy broilery, tylko że to rodzina bierze. Wiecie, najbliższe osoby nam dostają te broilery. W ten sposób oni nam partycypują w kosztach pasz i tak dalej. To nie jest tak, że my, nie wiem, robimy 140 broilerów, połowa oczywiście ląduje u nas w zamrażarce, ale 70 sztuk, no byśmy tyle nie zjedli po prostu. Ale to z rodziną mamy kontakty. No przecież każdy ma rodzinę, każdy docenia tak dobre produkty, więc słuchajcie, zrobicie sobie dobrze, bo oni wam pomogą, kupią wam paszę, a w zamian dostaną mięsko. Ale nie, na razie nie wychodzimy z tym na zewnątrz. Nie mamy potrzeby, no już byśmy nie dali rady więcej takich. Ale odnośnie samej właśnie utrzymywania się, no tak jak mówimy, no dobrze by było, jakbyś też miał jakiś taki fach może w ręku, nie wiem, czy w drewnie coś robić. No trzeba, ja myślę, że pierwszy rok przebywania na wsi to daje taką odpowiedź trochę, że na przykład
czy jestem manualnie uzdolniony. Naprawdę to jest, wiem, że to może tak głupio zabrzmieć, ale no nie każdy z wkrętarką i z takimi rzeczami, na przykład kobiety. Patrzę, czy nie marzniesz, kochanie. No trochę marznę, mógłbyś mi coś przynieść. Albo tutaj swoja bluza. To nie każdy sobie z tym poradzi. Dlatego pierwszy rok jest taki chyba sprawdzeniowy sam dla siebie. I tutaj dlatego trzeba mieć od razu, my to zawsze mówiliśmy, ale żeby mieć jakiś taki kapitał na sam początek, że wy nie będziecie mieć dochodu z gospodarstwa w pierwszym, drugim, może dopiero w trzecim roku. Dziękuję. Au. No czekaj, to ja się ubiorę. Może dopiero w trzecim roku już tak staniecie na nogi. To tak jak z prowadzeniem restauracji. Musicie mieć na start pieniądze. I do tego właśnie jest dobrze przeczytać książki Salatina, bo on właśnie o tym mówi. Minimalnie 3 do 5 lat powinniście mieć pieniędzy na utrzymanie się i inwestowanie, nie licząc na dochód. Także no niestety, ale jak mówię, jakby nie nasza dywersyfikacja, to spokojnie znacznie wcześniej byśmy mieli dochody już sensowne. Mamy znajomych, wyobraźcie sobie tutaj na wiosce, Dawida i Kasię, i oni Tak? i oni właśnie mają chyba 15 15, kuzek tak. i sobie dają radę, mówią, że spokojnie z tego żyją. Czyli widzicie 15 kuzek, sery, mleko i już sobie ludzie dają radę. No w ten sposób, no co możemy powiedzieć, to jest biznes i musicie jak biznes tego podejść. Jak chcecie żyć tylko i wyłącznie z tego, musicie coś skalować prawdopodobnie, albo otworzyć kanał na YouTubie i mieć dodatkowy dochód, no właśnie tak robiąc jak my, że no zawsze kilka groszy wpadnie. No wiecie, no co ja wam powiem, no widzicie co my robimy, my jesteśmy kompletnie, no właściwie kompletnie transparentni, no i jakby no musicie sobie to złożyć do kupy i tyle, no bo tu nie możemy wam dać gotowej recepty, nikomu nie damy gotowej recepty, bo my po pierwsze nie znamy jakie masz możliwości finansowe, jaką masz wiedzę, co potrafisz, jakie zwierzęta lubisz, bo my też uważamy, że to wchodzi się w to co się lubi, bo w tym się najlepiej pracuje, nie męczysz się tak. Pójść za tylko pieniądzem, moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł. Tak, żeby, wiecie, żeby coś było. Mi uciekło, to pytania mi uciekło. Jak zwykle muszę na nowość połączyć. Tak. O, cześć Maciek. No właśnie. No widzimy, czy chcecie szczepić odmiany na przykład czereśni. Tak, wszystko będzie szczepione i będą czereśnie szczepione, wiśnie szczepione, jabłka, grusze, wszystko No to będziemy mówiłam. szczepić. A to było, tak? Tak. Witam, jaki koszt ogrodzenia, siatka O. i słupki. Zbigniew Kowalski. Oj. Zbigniew, no pytanie, no znowuż 4 lata tego nie robiliśmy. Teraz słupki widzieliśmy od 30 zł, tak w granicach 30 zł. Co 3 metry je dawaliśmy, co 25 metrów robiliśmy zastrzały, czyli były 3 słupki. Co tu ci jeszcze mogę powiedzieć z tymi słupkami? No słupki jak będziesz szukał, koniecznie 4 pręty w środku, żadne 3, żadne 2, bo ludzie odchudzają, muszą być 4. Siatka około 500 zł, taka porządna, podwójnie ocynkowana i gęsta od dołu, taką jaką my mamy. No właśnie, no i później jeszcze do tego dojdą ci druty, narzędzia, koszt ogrodzenia. No my chyba wydaliśmy około 15 000 złotych za kilometr prawie ogrodzenia, własną pracę i 4000 mirabelek. Chyba w tym się wyliczyło w tych 15 000 Ale złotych. tam piasek, żwir jeszcze, Piasek, cement. Cement. No wiertnica była kupiona, ale to nas drogo nie wyszło, bym powiedział, za kilometr płotu, ale wiesz, nie wiem jak ty, myślę, że ta cena, wiesz, tak wbrew pozorom, no może 20 000 byś teraz za to wydał. Powiemy wam, Za że kilometr płotu. jak my teraz patrzymy na to ogrodzenie i mielibyśmy teraz to ponownie zrobić, nie wiem, czy byśmy dali radę. Naprawdę nie wiem, czy byśmy dali radę. No. To chyba, wiecie co, to była taka nasza pierwsza taka zryw, prawda, że musimy ogrodzić tą działkę, to taka pierwsza budowlana jakby praca tutaj. Człowiek podniecony, tak, byliśmy że podnieceni, rusza. pełni entuzjazmu, jeszcze Ciężka robota. jeździliśmy Oj, z Jeleniej ciężka Góry w to i z powrotem, przecież to wodę trzeba było, my tutaj nic nie mieliśmy.
I ja nie wiem, jak my to zrobiliśmy, a jak ja sobie No. teraz myślę, jak ja miała to zrobić, to już na samą myśl jestem załamana. Wiecie, taki supek ważysz No. 40 kilo, no i to trzeba przetargać i czy tam w tą ziemię wybrać, no wiertnicą, później go uklepać i Tak, tak powoli, ale- krok za... Słuchajcie, wszystko można, no wszystko można, ale to kosztuje pracy. Tak. I zachęcamy, no czym młodszy, tym ma lepiej, no tyle powiem. Powiecie coś o odżywianiu optymalnym, ja od roku na niskowęglowodanowej. Wodnik, wysokotłuszczowej. My nie jesteśmy w 100% optymalni, już to niejednokrotnie zaznaczaliśmy. Staramy się właśnie, żeby było dużo tłuszczy i mięsa, czyli białka. Oczywiście jakiś mały ziemniak jest, jakaś tam od czasu do czasu marchewka jest. Czasami zamiast ziemniaków mamy na przykład bób. Tak, czasami wpieprzymy też pączka, albo wiecie, coś takiego to totalnie głupiego, ale rzadko. Ale rzadko. I no batonów nie, czekoladę czasami zjemy 90% gorzką. No bo czasami po prostu chcemy coś innego, ale staramy No się. nie jesteśmy, może, nie wiem, zwijcie jak chcecie, czy mamy słaby charakter, ale staramy się węglowodany ograniczać, po Tak. prostu węglowodany ograniczać, Nie, że jak nam to w najmniej. sumie wychodzi. A jeśli tak. już, to oprócz tego, co wymieniłem, co jest najrzadziej, bo bardzo rzadko jemy czekolady, rzadko jemy bardzo pączka, tak zjedliśmy pączka na tłusty czwartek, ale jeśli już mamy naprawdę ciśnienie, to pieczemy własne z organicznej, nie samoprzy, tylko z Orkisz. orkiszowej, od babalskich mąki, to upieczemy sobie bułki i wtedy mamy, wiecie, ucztę na zasadzie do śniadania pół bułki, nie wiem, sos pomaczać, gulasz właśnie bułką zamiast ziemniaka, no to w ten sposób, co nie, próbujemy jakby, żeby zmienić trochę smak na palecie. Doriska, ja też mam 10 i też na starych zasadach, ale jeszcze rocznie dopłacam 2000 zł. Tylko, że tak jak piszesz, no większy dom, no to wiadomo, że i więcej ludzi, masz większą rodzinę. Także 2000, no to powiedziałbym, że chyba nie jest źle, co? Bo to, co się dzieje, to rachunki z grozy niektórzy mają. Tak, Krzysztof Ulla, bardzo fajnie, bo ja też mam około 70 metrów kwadratowych, jest wygoda, a nie jak 200 i później płacz. Pełna zgoda, moi rodzice mają duży dom i sami mówią, że wiecie, no to trzeba ogrzać, trzeba to sprzątać, jest pięknie, no jest pięknie, duże, fajne, ale czy na stare lata? Ja wiem, on powiedział taką jedną rzecz, bo to już chyba też mówiłem, ale myślę, że warto by było to wspomnieć, bo to mądre. Mieliśmy w Anglii, jak pracowałem, mieliśmy takiego architekta, który nas prowadził, bardzo mądry człowiek, on Aston Martiny z błota wyciągał i je remontował do muzealnego stanu i dodatkowo był architektem, dodatkowo był mądrym człowiekiem. On mówił: Marcin, pamiętaj, że jak będziesz stary, nie będziesz chodził po schodach. Jeśli będziesz od razu w pewnym wieku, warto się przygotowywać i budować domki parterowe. Nie róbcie drugiego piętra, bo drugie piętro jest i ciepło wam ucieka, ale właśnie problem na stare lata. Przygotowujcie się, jeśli możecie, macie taką możliwość, żeby trochę uwzględnić to, że nogi już nie będą takie wydajne. No i my, mimo że mieliśmy mniej lat, żeby o tym myśleć, ale stwierdziliśmy, że to jest chyba mamy nadzieję, ostatni strzał w życiu, chociaż cholera wie, co życie przyniesie, to od razu zrobiliśmy ten domek parterowy i jak będziemy dobudowywać może kiedyś z czasem te brakujące kilka nam metrów, to też będą w parterze, nie będziemy nic robić wyższego. Ale tak jak on powiedział, skalować, prawda? To też no, siły na zamiary. Tak jak jesteśmy młodzi, to wiadomo, chcemy no tak więcej. Ale natomiast z wiekiem, no to już tego więcej nie będziecie w stanie ogarnąć. Więc też przemyślcie to, czy po prostu, no, a w Anglii to jest takie, no raczej może... Tam ludzie wiedzą. Oni są ludzie to nauczeni tego, że po prostu... Że nimi się nikt nie zajmie, nie? Bo tak. dzieci mają na ogół wywalone albo do domu starców oddają. Słuchajcie, to jest inna kultura. Inna. Tam się tak z rodzicami nie zajmujesz. I jest inaczej. Jest inaczej, ale no też biorą to pod uwagę i dlatego na przykład sprzedają swoje piękne wille, mansiony na mniejsze, na właśnie takie bungalowy, na płaskie domki, gdzie w sąsiedztwie są, no załóżmy w ich wieku takie osoby i że mogą się na przykład wspierać, że no jeden drugiemu, no wiecie, no wśród młodzieży nie będą mieszkać w tym momencie, tylko raczej tak, wśród swoich. I też druga rzecz jest taka, że pamiętajcie, że prowadząc gospodarstwo, to każdy wam powie, wy znacznie więcej czasu spędzacie na zewnątrz niż wewnątrz. Więc to zima jest może taka bardziej, że wewnątrz,
ale lato, jak już teraz idzie, to człowiek by tam siedział, no po co w domu. Czy chcielibyście mieć dzieci? Jeśli nie, to dlaczego? Nie możemy mieć dzieci i się z tym pogodziliśmy, już kilkakrotnie o tym wspominaliśmy i już jesteśmy w takim wieku, że nie wiem, no inaczej, Chyba nie, ja chyba z nie, szczerze medycznego mówiąc. punktu widzenia nie możemy. O. A ja bym chyba już nie chciał, jestem przyzwyczajony do tego i wiecie co, ja wam powiem, że jak ja to widzę, że to są właśnie te książki i to jest właśnie ta moja wiedza o tym całym. Ja nie widzę to jako jakieś boskie, nie, skaranie, czy wiecie, jakiś problem, czy coś. Ja bym nie chciał dziecka na świat w tym systemie poczynać, czy dawać życie, no wiecie o co chodzi, i jakby do tego trzeba dwojga, bo nie podoba mi się to, co widzę. Nie podoba mi się to, co widzę i nie podoba mi się znacznie bardziej niż to wyrażam jakby dla was tutaj live, czy w ogóle w komentarzach czasami sobie pozwolę, natomiast nie chciałbym właśnie takiego robić, żeby to dziecko wyrastało w tym wszystkim, bo ciągle by było rozdarte między tym, co rodzice mu mówią, a co szkoła przekazuje, a co dzieci mu pokazują, no i męczyłoby się pewnie tak jak ja. No dobrze, Live, szczerze. no, macie szczerą odpowiedź. Żabciu, miało być w miarę Aha. krótko, a my jak zwykle tutaj rozwodzimy się godzinami. Dobra, słuchajcie, jeszcze może powiedzmy 10 minutek i będziemy już kończyć. Tak. No to tak bardzo wam dziękujemy, że wytrzymaliście. Tak, dziękujemy. Że przeszliście z jednego live'a na drugi live i na trzeci live, bo ja nie wiem, ile już tam ich jest wyświetlonych. Także wielki szacun. Tak. Grażyna, Małgorzata, jakie kwaśne owoce, tak, jagody kamczackie, 20 lat przy nich nic nie robi, poza zbieraniem owoców. Super sprawa. Inaczej, mam jedną jagodę kamczacką od sąsiadki, która no po prostu się jej pozbyła i w zeszłym roku miałam całe 3 owoce, zjadłam jeszcze niedojrzałe. Tak, a później pewnie psy wszystko. Amber wspaniale wykorzystuje swój nos i wszystko zeżre. Nie, Amber świdośliwe uwielbia. Świdośliwe. Ona tak, rodzice mieli świdośliwe, przez naście lat nie wiedzieli, co to jest za drzewo, że to owoce jadalne, ale jak my się sprowadziliśmy z Anglii, Amber im pokazała, że można całe drzewko opitolić w kilka dni. Więc teraz Zobaczymy. już wiedzą, co stracili. Ja nie wiem, czy wszędzie w Polsce, czy tylko w górach są jagody, to wybaczcie za ignorancję. W górach tylko. Może, no to my tu jagody mamy, więc ostatniego sezonu właśnie kupiliśmy sobie sporo jagód i powiem wam, że to była dobra inwestycja. Tak, wyda się kupę forsy naraz, ale kupuje się w tym momencie, kiedy są najbardziej dojrzałe, najlepsza cena, jest ich najwięcej, kupuje się dużo i sobie w zimę podżeramy. Bo lubimy jagodowe, lubimy maliny i zresztą Kwaśniewski też mówił, że Tak, tego wszystkie typu te jagodowe takie. Tak, jeszcze jakby z tych słodyczy się nadają. Tak, tak. Anka Niedźwiadek, jak z realizacją kanału Marcina o duchowości jego filozofii życiowej? Wiesz co, Aniu, ja nie wiem, może tu, nie wiem, no nie wiem. Ja to straszę cały czas, ale ja wiem, że jak ja przekazuję osobom całkiem zaawansowanym te rzeczy, o których ja wiem, no taki trochę opór i ściana. I wiecie, my jesteśmy katolickim narodem, bardzo wierzącym. Ja bym nie chciał tutaj jakichś niepotrzebnych dysput i czegoś podważać. Ja bym chciał powiedzieć, że tylko może, że to każdego jest indywidualna droga i ja też nie czułbym się dobrze jako mentor, bo ja nie czuję się nigdy mentorem. To czasami tak wychodzi, no bo mówimy, wiecie, zróbcie to, zróbcie tamto, no taki kanał. Ale w tych sprawach duchowych to wszystko od nas. Ja wam powiem, że cała prawda i cały Bóg jest w nas samych. Wszystkie tam są odpowiedzi. Pytanie tylko, jak na ile się na to otworzymy, żeby to wewnętrznie usłyszeć i zrozumieć. No i ja mogę podrzucać jakieś książki. Pytajcie się mnie, no... Ja nie wiem, ile mogę powiedzieć. No też już nieraz no. byliśmy posądzani o sekciarzy. O sekciarzy, ktoś tam powiedział, no kurczę, zmiłujcie się, Dlatego, wiecie, ja no- kocham Boga, Tak. etykę i tą miłość, naprawdę nas to jakby od serca, nas to kręci i wrzucanie nam takich, no tak, no bo popatrzcie, no właśnie, to jest ta jej pierwsza Living the Trap, a tam jest Beyond. Poza ten trap. Trap to jest reinkarnacja, czyli ja jestem na stadium zrozumienia takim,
że reinkarnowanie się na Ziemi jest pewną pułapką i tak mam na to dowody i tak mogę to udowodnić i tak są ćwiczenia, które można zrobić, żeby się z tego wyrwać i tym bardziej wiedzieć, że jesteśmy w pułapce. Osoby, które astralnie podróżują, już mogą znacznie więcej powiedzieć, natomiast to jest coś jeszcze lepszego niż podróże astralne. No i co, zachęcam po prostu do szukania wiedzy. No i są podręczniki, można szukać, można samemu ćwiczyć, można doświadczać, trzeba doświadczać i ze wzrostem waszej świadomości, ze wzrostem pojawiają się nauczyciele nas znajdują, nie odwrotnie, to nie uczeń znajduje nauczyciela, tylko nauczyciel znajduje ucznia. Mówimy o jakimś tam wyższym takim nie wiem, wyższym poziomie i on wam coś wam wrzuci tylko i wy musicie to sami rozwiązać. Wspaniały świat, jesteśmy wspaniałymi istotami, znacznie przekraczającymi to, co nam próbuje się wmówić. Jesteśmy nieśmiertelni, kurczę, No to właśnie coś pięknego, ale niekoniecznie na ziemi. Do zastanowienia się. Tak, to audycja właśnie zeszła na ten No twój właśnie, temat. no W to tym masz momencie. mój temat. Tak, dokładnie. Miały 10 minut być, właśnie poświęcasz to 10 minut na to. No. Dobrze, wydaje mi się, że chyba na większość pytań Tak. zdążyliśmy, udało nam się odpowiedzieć. Mamy nadzieję, że kogoś nie pominęliśmy. A mój kawałek podłogi pisze, że w 5000 się zmieściliście. Z ogrodzeniem? Słupki, ocynk i siatka A to, ale leśna. inne. Bo może, No ale właśnie. słupki też są drogie ocynkowane, to wcale nie jest takie, ale chyba nie kilometr, co? To bo byłoby bardzo tanio, to powiem ci, że no nie wiem co mogę powiedzieć, może niższa siatka albo coś, no bo jeśli kilometr zrobiłeś w cenie 5000 złotych, to tylko pogratulować. Ja nie wiem, czy ja mam wszystkie. To już chyba wszystkie są ceny. Tak, to już jest większość pytań. No tak jak mówię, jak czegoś... Jagody są w całej Polsce, pisze Tina. Nie w Tak, każdym lesie, ale generalnie cały. A nie wymagają właśnie bardziej tych wyższych... No właśnie nie, no pisze. Tak mi się No wydaje. to słuchajcie, no to wiecie, Aha. jagody bardzo zdrowe, Kwaśniewski poleca, wiadomo, z sensem, ale można jagody jeść. Wiesz co, KD, dlaczego nie możemy coś tam z płodnością naszą jest nie tak chyba tych... No to już odpowiadałam, tak, to już mówię. odpowiadałam, tak. No dobrze, pomęczyliśmy was trochę. Tak, dziękujemy jeszcze raz Dziękujemy za wam wszystko, za za wszystko. spotkanie. I co, Tak. myślimy teraz, że taki następny live to chyba za może 5000 były co Tak, 2,5, ale tak, to tak. wiecie, nudy na pudy, będziemy ciągle to samo gadać, żeby się tam Nie, no nie to samo. No może, nie wiem, te nowe osoby dowiedziały się coś trochę więcej, no nie wiem, z dzisiejszego live'a. Ale tak jak powiedziałam, opowiemy, zrobimy narrację w następnym filmie, który będzie za jakiś czas. Kiedy to jeszcze zobaczę, jak będziemy mieć czas, jak nam czas pozwoli, bo jeszcze teraz mamy swoje takie no prywatne przepychanki, ale to nie chcemy was tym obarczać, więc wam teraz tego nie powiemy. Znaczy, nie prywatne, my A nie, prywatne na nie, zewnątrz, nie, wioskowo. na zewnątrz, Tego mówiliśmy tam w jakimś odcinku, Tak, nieważne. no dokładnie, więc to tam trochę czasu okupuje, no, Ale walczymy ale walczymy, nie poddajemy się, z systemem. tak, walczymy właśnie z systemem. No nic. Ojej. Tak, no to co takie można robić? Działajcie, co możecie. Przyszykowujcie się, idą dziwne czasy naszym zdaniem, nie chcemy tutaj straszyć w jakiś większy sposób, nie, że wojny my nie uważamy, natomiast mogą być pewne perturbacje z gotówką, czy tam z dostępem do pieniędzy, mogą być pewne perturbacje z dostępem do żywności, nie, że będziemy chodzić głodni, będziemy umierać, ale może na przykład czegoś zacząć brakować, bo takie rzeczy się pojawiają na świecie, z jajkami chociażby. Tak. I mimo, jak jeszcze o lekturach mówiliśmy cały czas i to niezmiennie uważam, że to jest lektura tech. Kropka polskiego. Kropka. Jak Czy on tam przeczytajcie tą książkę, naświetli wam większy obraz tego wszystkiego, co się teraz dzieje, co będzie. Gdzie się działo. Będzie się Bardzo działo. prosimy was, znowuż nie chcemy straszyć, bo polega to na tym, że my jesteśmy otwartymi osobami i obserwatorami. Nie ma co, wiecie, rwać włosów z głowy, ale głupim nie można być, bo można coś swoje życie tak ustawić, że będzie nam troszeczkę łatwiej w zmianie, która idzie. Słuchajcie,
idzie zmiana na sztuczną inteligencję i na robotykę. Bardzo, bardzo wiele się w świecie zmieni z tego powodu. Bardzo wiele. I tu bardzo duży nacisk kładziemy, my troszeczkę śledzimy tą technologię. My nawet myślimy, że za jakieś tam 5-10 lat, nie wiem czy my w ogóle będziemy potrzebni na YouTubie, bo naprawdę będzie tak, że ktoś coś sztucznego stworzy znacznie lepszy program. No w dziwnym to wszystko kierunku idzie. Dlatego polecamy się troszeczkę zainteresować tematem, bo on rozwija się znacznie szybciej niż powinien i za naszego życia zobaczymy wielkie zmiany. Te zmiany, które widzimy, ten rozpieprz na świecie, jaki właśnie widzimy, naszym zdaniem jest to właśnie implementacja sztucznej inteligencji w nasze życie na zasadzie bardzo istotnej, takiej No zauważalnej. tutaj właśnie Grażyna Małgorzata, Jan Białek. No, Jan tak, Białek. No tak. to dobrze, że właśnie, Dokładnie. że Ale czytamy to takie myślę, rzeczy że wszyscy. to jest taki niezbędnik, który powinien każdy przeczytać teraz. Jajek mamy 20 dziennie, także jajek się coraz więcej sypie i to z dnia na dzień jest coraz więcej. Fajnie, bo będzie Klaudia mogła sernik wreszcie optymalny zrobić. Może lody sobie optymalne zrobimy, Tak. bo też już nam brakuje. No wiecie, mieliśmy tak 10-11 jajek, no kurczę, wkurzała nas ta zima. Kury nie są wielkimi nioskami, no zielononóżki i czubatki nie są jakby one jakby same z siebie co drugi dzień niosą, a jeszcze zima. Odżywione są bardzo dobrze, piękne koguty, te dzwonki mają i grzebienie wybarwione, żadnych chorób. Ostatnio też odrobaczaliśmy, nie pokazaliśmy tego, a trzeba było może co powiedzieć. No odrobaczaliśmy na wiosnę, także od razu się sypnęło więcej Aha, jajek, tak. czyli chyba powinniśmy jednak odrobaczać częściej, nie 2 razy w roku, tylko 3 razy w roku. Myślę, że to by znacznie podniosło jeszcze tą wydajność ich. Dobra, ostatnie pytanie, jak tam pieski? Piesek jeden tutaj chrapie, nie wiem czy ją słychać, to już to lewituje, a 2 inne to borsuki borsuki na zewnątrz. wyjątkowo są cicho. Cicho, tak. Tam nas jakąś tam miał lekką kontuzję, Kontuzję. nogi troszkę kuśtyka, gania co nie, ale tak Tak. no, No boli coś- go noga. Nie mogliśmy go schować ostatnio, bo zawiesił się na raciczce od dzika i ani my do tej raciczki, ani on Tak. odejść od raciczki. Nie, to już była Zawiesił. taka zwiecha. Dobrze. Dobra, cały czas bardzo wszystkim dziękujemy. tak. Paulina, Krytek, Sebastian, Ewa, mogłabym wymieniać, Kamil Renia, Grabowski, KD, mój kawałek podłogi, Małgorzata Wronka, KND. Mitura, Małgorzata Schneider, Zielony Ania Zabłocka, Zagrodek. Zbigniew Kowalski. Wszystkim wam bardzo dziękujemy. I do zobaczenia na zwyczajnym naszym niedzielnym vlogu. No i później tak, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Do Na kolejnej piątki, tak? serial- Zaokręglonej. Mamy nadzieję przebić serial Dynastię kilkukrotnie. 15 000 odcinków. Dobra. Dobra. Dziękujemy i przepraszamy za jak zwykle problemy z mojej strony. Cześć. Pa. Pa.